Dzień dobry Państwu, witam na wydarzeniu Tymolu 2021. Dzisiejszy pierwszy wykład wygłosi nam Liron Lavi Turkanish, z którą się łączymy z Haify. The first lecture today will be delivered by Liron Lavi Turkanish from Haifa, and the title is Arabic, One Script, Two Languages, and very short introduction, because we have a great honor and pleasure to have you here today. Lori is a multi-passionate design entrepreneur and a typeface designer. She studied visual communication in Schenken College in Tel Aviv, as well typeface design at University of Reading in UK. Liron designs custom multilingual typefaces for international companies specializing in Hebrew. She is the founder of Arabrit, a new hybrid writing system that merges Hebrew and Arabic. We are it's a great honor to have you here, and the floor is yours. Thank you so much. Hi, everyone. I hope you can hear me well. So I am based in Haifa in Israel, and the sun is coming through my eyes, and I'm just really excited and happy, although we can't meet in person, at least not now, that we can at least share this time and this story of this project called Arabrit, which I started almost 10 years ago. And we're just going to dive in, and later on we'll have some time for questions. So I'm going to share my slides. And I heard that you can hide the bar on the right side of all the thumbnails, right? I'll wait. In the meantime, I hope that you can hear everything, that you can see, and maybe someone knows, or you can type in the chat box what this thing says. It's in Arabic. I'll give you the hint. But does anyone know what it means, what it says? And if you don't know what it means or what it says, don't feel bad. You're in good hands, because I didn't know what this says as well. It says, my name is Liron and I live in Haifa, and it says it in Arabic. So the way we're going to be discussing the Arabrit project here is through 4 stages of design. And these four stages can be actually applied to any project. But we're going to talk about Arabrit, this specific project. So the 4 stages of this project is, first of all, the context, the ground in which this project kind of arose and started from. Then we're going to talk about the concept. This is the hill, the second stage. After having the ground, the proper ground for this project, the concept is the idea, how it's working, how it's combined, how people can read it, setting up the system itself. And then the trunk of the tree would be the design. This part that, the actual type design, how you move the parts, how the strokes look, how the corners look, how everything looks and read. And later on, we're going to talk about the branches, the leaves, the fruit, and everything that grows from this tree. And this is the tree of Arabrit. So we'll go step by step, stage by stage. And starting on with the context. So the ground in which this project was built upon. I don't think this project could have been, invented anywhere else but in Haifa, my hometown. So I hope that everyone can see this trilingual sign in Haifa. On the top, it has Hebrew, and in the middle, it's in English, so Latin letters, and at the bottom is Arabic. And Haifa is like a multilingual city, and we'll get into that a bit later. But just so you know, that a lot of signs in Israel are trilingual. So you can see the order sometimes changes, but normally we're very accustomed to seeing 3 scripts on every sign and road sign.
And our story actually begins about, as I said, about 9 years ago when I was walking down the street. It's important to say that I never studied Arabic. So my native tongue is Hebrew, and I know English, of course, but I've never studied Arabic in school. And one day I was walking down the street and just looking at, one of the random street signs. And I realized that I'm looking at this sign in a very specific way, not in the correct way. So this is the way I was looking at the sign. I was reading the Hebrew. I knew that the Latin was there. It was kind of blurry. I didn't really pay attention to it. And there was the Arabic. And the Arabic looked like nice ornaments, beautiful decorations, but not as if they were letters with content and meaning. And this really, really disturbed me. Is it possible that I'm actually ignoring a third of every sign I'm looking at? And I was mainly shocked because we pride ourselves, people in Haifa, we pride ourselves as living in a city of coexistence, a city where Jews and Arabs are living side by side peacefully. And I suddenly realized that we're not really living in coexistence, but we're living more in a parallel existence. This realization on the sign made me understand that actually we're not really sharing experiences. We each live in our own neighborhood with our own friends, our own language, our own culture, but we don't really interact. And I decided that I want to say something. I want to scream out this message. But I had a problem because I didn't think of myself as an activist. I don't go to rallies, I don't protest, I don't write raging posts on Facebook or Instagram or Twitter. It's just not me. And I wasn't really sure how someone can send out a message without being this classical activist type. And as the introduction said, I am a typeface designer. So these are my tools. I draw letters for a living. And I wanted to see maybe I can take this profession of mine, my toolbox of letters, and convey a message through using them, through modifying them, through cutting them maybe. And I set out for this project, and my main goal was to give the Hebrew and the Arabic the same respect on the sign and have everyone see everything and not ignore the sign like I was ignoring it for so long. I started by looking and doing some research on street signs. That didn't bring me any closer to my goal because what I discovered is that there isn't a lot of thought behind these type settings on a sign. The scripts, the Hebrew, Arabic, and Latin are normally just placed one on top of the other or one below another or one next to the other, but there isn't much intention in the typeface choices or in the setting itself. So I went on and I started researching manuscripts. I started looking at really old manuscripts in Hebrew and in Arabic from different eras, in different locations on the globe. As you know, Hebrew and Arabic were both written in several places around the world. So although Hebrew and Arabic have a lot in common, like they're both Semitic languages, they're both written from right to left, and they're both, even in this specific case, they're even written in the same the calligraphic writing tool, the broad nib pen. However, if I'm trying to work with them together, I could see that the Hebrew and Arabic look completely different. So I see a question here. Is the cat? No, do you hear background noises? If you do, I can close a window here. So let me know. Type if there is too much sound around. So if I'm looking at the letters, they look very, very different. The Hebrew is written in a separate form, whereas Arabic, most letters are written in a connected way. The Hebrew has a lot of angles and a lot of straight lines, and the Arabic has a lot of more flowing lines. And so the feeling when you look at the typefaces, when the scripts, the Hebrew seems a bit rigid, even more serious, and the Arabic looks a lot more flowing. And honestly, I had no idea how I can combine two scripts, two writing systems that look very, very, very different. Monica, can you hear me though for this? Because currently there is no sound from the presentation itself. So as a designer, I was going to vision boards and I was trying to look for
things from the same area or the same domain, but they're different, and seeing how they're interacting with each other, how they're combined. And I'm looking at architecture and fashion design, jewelry making, furniture design, industrial design. And every time I asked myself one single question. So my question was, what is the combination of the two things is doing? Is the combination doing nothing whatsoever? So it would be like combining this and this, so nothing happens. Or maybe the combination is even harming each of the objects to a state that they're no longer recognizable and they're losing their essence. But actually what I was trying to find is a situation where by combining two objects, I'm going to have an outcome which is bigger than the sum of the parts, that brings a new idea, a new thought, a new concept, something different. And this was quite hard to find. Vision boards didn't take me very, very far. So I had to dig deep and try to remember things that I've read and learned that made an impression on me. And this is where I remembered the work of Dr. Louis-Émile Javal. Dr. Louis-Émile Javal, he was a French ophthalmologist, and Javal discovered something quite interesting. So pay close attention to this. Javal discovered, oh no, my slide is a bit wrong. But Javal discovered, you'll have to trust me on this one, that we usually read the top part of Latin letters. If we look only at the bottom part, it's very, very hard for us to recognize them and to read them. But if we're looking at the top part, we can identify the letters. And I really loved this idea and wanted to see, maybe it applies to Hebrew as well. But it did not. So if you can read Hebrew, then you can see that it's very, very impossible even to read it. And if you can't read Hebrew, try to look at the forms. We call it the rooftops of the letters, and they seem very similar to one another. It's very hard to distinguish between different letters that all have the same rooftop. So I was a bit discouraged and didn't really know where to take it. But then I thought about switching directions. When I switched the direction, I discovered that in Hebrew, as opposed to Latin, by looking at the bottom part, the bottom half of the letters, this is where most of the identifying characteristics are. So I was kind of happy with this, because when I'm looking just at the bottom part, I can read the Hebrew really nicely. And I wanted to see maybe this applies to Arabic, perhaps. And what I discovered that in Arabic, the situation is very similar to Latin. If we look at the top part, this is where most of the identifying characteristics are. And if we look at the bottom, we're going to see something very similar to the rooftop shapes. We're going to see kind of ball shapes that are just kind of all over. And it's hard to identify. So I was quite happy, you can imagine. I had my system for my project, and what I'm going to do with this system is I'm going to do half Hebrew, half Arabic. If someone reads Arabic and feels comfortable with Arabic, they're going to look at the top part of the letters. And if someone feels comfortable with Hebrew, they're going to look at the bottom part, which is dedicated to Hebrew. So there is top half of Arabic, bottom half of Hebrew. The rules were simple, and I started combining letters. Each time I took a top part of an Arabic letter and the bottom part of a Hebrew letter, combining it into one hybrid letter, which combines actually the essence of the Hebrew letter and the Arabic letter. So right now we have a short clip that will show you how it's done. Let's see, can someone put this for me, or yeah? So this is how it's working. Thank you so much for putting this. And this is how it looks. So we have the essence of the Hebrew letter, we have the essence of the Arabic letter, and the rest of the letters, they need to compromise for this one new hybrid word in this new hybrid script. So I wanted to have the option to actually read and write actually every word in Hebrew and every word in Arabic.
So what I did is I took the 22 basic letters of the Hebrew and 29 letters of the Arabic and combined them, so each Hebrew letter with each Arabic letter brought me at the beginning first stage to the very small number of 638 new letters. Actually, the number grows and grows later on. For some reason, I can't move my slides. Okay. I call this system Aravrit, which is a hybrid between the words Aravit, meaning Arabic, and Ivrit, meaning Hebrew. So just like the letters, the name got itself this Aravrit vibe to it. And remember when I said at the beginning that I don't speak Arabic? So how can I actually design, something in Arabic if I don't really read it? So the solution to this was what you're seeing now. Maybe you can identify, maybe you can kind of guess, this is not an airplane, this is the Israeli train. And what I did on these days is I was commuting daily from Haifa to Tel Aviv. In this very bag, I had a pile of paper with different words in Aravrit in different stages. So I had my drafts and I had a lot of trials. And whenever I would overhear someone speak Arabic on the train, I would approach them and ask if they've got a few minutes to help me and give me some feedback. I would start pulling paper and asking them if they can read it, if they can read it easily, perhaps they want to add something or change something. People started pulling out pens and pencils and marking on my drawings, so it made it like a collaborative experience. And people even started kind of discussing between themselves, oh, she doesn't need this line. Of course she does, otherwise it's a whole different letter. So you can guess what's happening when there is like action on the train. Also, Hebrew speakers started coming in and giving their feedback. This is where I realized that even though I speak Hebrew, it doesn't mean that I design something to state that everyone can read it. And this was quite a challenge to make it extremely readable. And these moments on the train were very spontaneous, were awkward completely, were embarrassing at times, but they were the first time in my life that this parallel existence that I was talking about growing up in Haifa, these lines started to meet, and they actually had communication and interaction with Arabic speakers. This is another video which will probably not work, so I'll go on. So this project started mainly for myself, and I would never anticipated how much it's going to mean to other people. So the bottom line of the Aravrit project is that everyone can read the language that he or she feels comfortable with without ignoring the other part, which is there, it's connected, it's combined. And this is what we can take this message for life. So I had 3 guidelines that I created for myself for this project. I wanted it to be authentic, meaning I didn't want to cut and paste letters in a very technical way. I wanted the letters to be kind of flowing in their natural flow, so it wouldn't look like something completely else. When I see this letter, I will know that it's this letter. And I also wanted it to be legible. This was the most important thing, actually. If people couldn't read the words, it didn't work as far as I was concerned. I needed these words to be extremely legible so people can instantly read them. And the last thing, I wanted it to be effortless. And I wanted this project to be daily. Although it's nice to have it in exhibitions around the world or in museums, but mainly this project is for the street. Since we're so used to looking at letters all around us, I knew that if I'm going to take something that is so daily and modify it, it will click. People will start paying attention to it. People will feel that they're drawn to it. Letters is something we know. It's something that's completely effortless. And this is the feeling I wanted to arise from this project. And that's how I started, actually, because we're entering this design part. This is actually how it started. I started grouping letters in how they were looking, and this is like a very, very old image from 9 years ago of my process, which we'll get to right now, because now we're talking about the design itself,
the type design. So we'll get into some nerdy stuff if you don't mind. So looking at this Aravrit script, these words, this is specifically is the word dream. I look at it, and what I wanted is to have a feeling of something complete, a hybrid that is whole on its own. And sometimes the Hebrew would be more prominent, and sometimes the Arabic would be more prominent. It was not a cut and paste solution, and I had to spend a lot of time, I still do, for designing every letter combination or every word combination. Here's an example for the word my sister, أختي in Hebrew and أختي in Arabic. Specifically in this case, the words are using the same sounds, but it doesn't happen in most words. So this is why, by the way, I had to design all the possible combinations. And this is the division between Hebrew and Arabic, you can see. Although the division is not very, very, very strong. Some of the lines here can be used for both scripts. And in Arabic, there are actually almost 4 forms for every letter. Remember when I showed you that the Arabic is written in a connected way? So actually, every letter has the form depending on where it's situated in the word. It would look different if it's at the beginning of the word. It would look different if it's in the middle of the word. It would look different if it's at the end of the word. And it would look different if it's in the separate form. So at the first stage of this project, I knew that I have to kind of narrow down the scope and do my proof of concept for it. So I just used the separate form. Later on, I continued more and more, of course. So this is how it looked at the beginning in 2012. You can see the letters are separated in the Hebrew way. It was still legible in Arabic, but you would feel that something is kind of off. And this is how it looks now. The same word, the city of Jaffa. You can see the lines are much smoother, the transition makes more sense, and it's also more loyal to the Arabic. And here are 2 words side by side, the city of Acre on the right-hand side, and hummus, the food, on the left-hand side. And this is the kind of the evolution of this project, some of it. And at the beginning, I was also very hesitant to touch the Arabic. So I would be very gentle in the lines I would eliminate from the Arabic. I would keep most of it. But this word, watermelon, is the word that actually marked, a new era of being a bit more brave. And I started moving and removing more lines from the Arabic. So now the level of, the lines that are removed from each script are more or less similar. And again, you might ask how I can even design a script that I don't really know. And the answer to this is my amazing consultant and dear friend, Aza El Medina. And she is an Arabic-speaking Lebanese typeface designer. And Aza holds my hand as far as it concerns the Arabic. And every time I ask her, and you can see kind of from my WhatsApp, our discussions about this. So we discuss the words and the translations, and it's it's really a discussion on how we can do it and how it will not be confused. And perhaps I can remove something, perhaps I can add something. And I love how collaborative this is, and I really could not have done this without. And also, just a few more thoughts on how really you can design this is that there are so many options, endless options to how we can connect 2 letters. So you can see the joints can be different. They can be sharp, they can be round, they can be edgy or smooth. The location of the joint, it can be located here, it can be located there, and it's, again, endless. And also what happens when you combine them. So in the bottom left example, you can see the round pink dot, which shows an addition I added. I added this triangle to make it look more harmonized for the eye. So this is where my training in typeface design was very helpful, and still is. This is one curiosity that happened, and maybe a lesson for me, for sure, to learn that, even my own rules can and should be broken sometimes. So this is the word shukran, which means thank you in Arabic, and toda in Hebrew. And there is a letter for the shukran, which is called the ra. You can see it here.
And what I tried is to only use the top part of the Arabic letter. And no matter what I did, the letter looked like a different word, letter, like the letter dal. So instead of shukran, what I designed is shukdan. These were the people on the train that told me that this is not the way to go and I should definitely try and find a solution. And all my solutions were just based on the top half. Really, I had no idea what I can do with this. So my final solution to this, after a long time of thinking about it, was to bring down the ra. Yes, the top part is of the Arabic and the bottom part is for the Hebrew, but sometimes there are exceptions and the ra is definitely one of them and it needs to go below the line. I also discovered that the specific place of the joint sometimes causes our brain to think that this letter that I'm trying to show is a different letter altogether. So our brain kind of completes, it's called Gestalt, if you're familiar, and the eye completes the letter to something that we think it is, but it might not be the one. So here, instead of nun sound for the Hebrew, some of the examples give a T sound. So instead of an N sound, a T sound. And this was also something I had to go through and show my designs, even with the Hebrew ones, to a lot of people before it was published and out to the world. So you can see here how the letters look. This is the nun that I was trying to combine with the ta in Arabic. And it looks like the letter kaf to people. Here it looks like the letter taf, so people kind of completed an imaginary line here. And this was also looked like a kaf. So the only possible solution was this one. And as a beginning, as a start, I wasn't designing my own typefaces back then. So I had to come up with 2 typefaces that would work well in this context. I was struggling if I should use a Kufic style for the Arabic, for instance, and a sans serif. I'm putting serif on this because it's not really serifs in Hebrew, but that's for another talk. So I was trying to find the style that would work well, and I decided to go with calligraphic style that has some simplifications both in Hebrew and Arabic. So I was using Adobe Arabic for that stage, designed by Tom Holloway, and Nargisim typeface designed by Tzvi Nargis. And you can see how these scripts work together. And the authenticity that we talked about kind of goes well when it's designed with the same tool. So here is a really nice example of several various type design styles or script design styles in different scripts. So we've got 2 styles for the Arabic, or even 3, and 2 styles for the Hebrew. And I was going for the more calligraphic, more written style. But it's important to say that Arvrit is not a typeface. It's a writing system. This means I can actually apply any style of a typeface in however way I want for any word. So one word could be more chunky, and one word could be more sturdy, and one word could be written, in a very delicate and elegant and flowing form. You can even see this when it happens when I'm designing one word and a workshop participant, because I'm also giving workshops, a workshop participant does a completely different way, different style, different flow, even different letters that are combining, because you might be curious how it's working when each letter is connected to another letter, but sometimes the words, they don't have the same number of letters. So here is a nice example with the word hag, chibuk, inak. And here you can see that the workshop participant, Rachel in this case, she connected it in a different way than I did. And because it's not a typeface, I can actually design it in however way I want. And this was a commission I got some years ago from a Dutch singer and songwriter. And she wanted the letters of Arvrit to be designed in a Yemenite style. So I was looking at manuscripts, both in Hebrew and Arabic from Yemen, and I was trying to pull out some features, some identifying features that are unique for this region. And this is what I sent her, and you can see the styles. So the Kuf, the first letter, is designed in a very unique style, more flowing, and also the last letter of the Taf. This was my explanation to her on how it was actually designed. And this is something we'll go into in a minute, but this is how I'm working. Lots of lines, lots of curves, lots of handles, if you're familiar in Glyphs program.
And just to show you a few combinations, design combinations of two letters, and seeing the very different ways that it can be designed. So you might need to enlarge your screen for this. You might need to take a snapshot, a screenshot, and then zoom in later. But you can see sometimes, I don't know if you're seeing my mouse, but you can see sometimes that it doesn't close this loop. Sometimes it does. Sometimes the dot is straight. Sometimes the dot is curvy and going, on the curve itself. So many possibilities, so many options. And this is probably why every word takes me about 10 hours to design. So now let's talk about expansion, but do keep this one in mind. Do keep this combination in mind. So expansion, what's happening? What's happening with Arvrit after I designed it? So first of all, the branches. So we've got the trunk of the tree, the system is made, the design is set, I know how the letters are going to look. But now, branches are starting to grow. As I said, I designed it for myself, but quickly with the help of media, both classic and social, it started accelerating and people started learning more and more about this. So out of 8 million people in Israel, it reached over 1.5 million views on Facebook. And later on, there was a video by Nas Daily where it reached over 2 million people, 2.5 million people, and I think now it's even more. And the nice thing about this is that the audience and people are interested in this grew and grew beyond the borders of Israel. So after this video by Nas, I started getting emails and messages from people in India, in Indonesia, in Japan, in Brazil, people that would, in the Philippines, people who would never have an option to find out about Arvrit if it would only stay here in Israel. And media coverage started appearing in the BBC and the Independent and a lot more other places. And with each of these places, I started hearing more and more reactions. This was on a stage in TEDx in Vienna, in front of 1,000 people that didn't speak Hebrew or Arabic. And we were talking and discussing the hybrid. What does the hybrid do? What is the hybrid in our day and age? What we can do on our own? What are our tools that are authentic for us to send a message to? So these branches and leaves and flowers, they're also temporary. They might not stick around for long. So here is an example of a display I had in the Design Museum in London, where the Arvrit project was a part of the Designs of the Year Awards, and it was shown there. And another temporary project is the Festival of Lights in Jerusalem, and this is on the walls of the old city of Jerusalem, and it says Light of Jerusalem in Arvrit. So this was just for one night, and then it went away. But the impact stays. Arvrit is also seasonal. So, sometimes you have flowers, and then you have the fruit, and then you have the leaves, and then you have the foliage. So these two places, Dubai and Tel Aviv, until a few years ago, actually until last year, they did not have friendship relationships, let's call it this way. But I got a phone call and I was asked to design 2 specific words for the expo that's going to be in 2020. And I was asked to design the words "to the tomorrow." So this is what you saw earlier. To the tomorrow, and this was meant to be like the centerpiece of the Israeli pavilion in this expo. Back then, there were no relationships between the Emirates and Israel, and this project was very secret. I was happy and honored to do this, and then, for a while, we didn't hear anything after I designed it. And then COVID came, but now, just a week ago, the expo was opened and the huge sculpture of "To the Tomorrow" is now lighting up and changing the color, and it's in the Israeli pavilion that you can actually go and see this. So I'm going to visit next month, and I hope. And I think it's going to be super excited. I see the question and I will answer it very soon. So
If we're also talking about seasons, me as a designer, I do Aravrit, but I do other things apart from it and other things apart from type design. So I love how I can have this huge variety of projects and I can immerse myself for a period of time. If we're talking about temporary, maybe this is the opposite of a tattoo, which is not temporary. And this is a beautiful story of Uri on the right-hand side. He's a Jewish person from Mexico, and Reka, she is Muslim from Lebanon. And Uri and Reka met a few years ago when they were traveling together in Australia, and they became really good friends. Since then, they returned to their home countries, and they decided that they're going to meet once a year and travel for a few weeks. And in these trips, they told me that they feel themselves. They feel two humans sharing experiences without the borders, without politicians, without people from outside telling them who they are, what to think, what to do, what to say. And they discovered about Aravrit a day before they were heading back. And they asked me to design the word human for them. This was, of course, I said yes, and I dropped everything I had to design this. And later on, this word was used in the events that happened in Israel last year as well. This is for Chatzbani, a publishing house that combines Hebrew and Arabic in their books that they're publishing. And also, if we're talking about the fruits and the leaves that are falling, they're also nourishing the ground in which new trees will grow from, or new bushes or new flowers. And for me, nourishing the ground is definitely for the kids. I love how kids are using Aravrit, learning about Aravrit, and also embracing it and growing up knowing that there is this thing called Arabic and there is this thing called Hebrew. I'm a mother to 3 kids, and my oldest daughter, she's 6, and she can identify Aravrit. Well, it's what I do, so she sees it around the house. But she can also identify Arabic and Hebrew. And for children, looking at Aravrit is completely easy. They can write it seamlessly. They can read it seamlessly. And sometimes, this nourishing the ground, sometimes you don't even know that a tree grows. You don't even know about this, like in this case, where I learned that students in one of the schools in creative thinking class, they did a homage to Aravrit and they wrote the words and they decorated the words that I've designed. So when children are using it, here is a nice example for this. I was honored to do a collaboration with the former president of Israel, Mr. Rubi Rivlin. And in this collaboration, we did a blessing to the Ramadan. And we invited Uriel, a first grader who is a Hebrew speaker, and Marianne, a first grader who is an Arabic speaker. And I designed the words for them and asked them to color in. So what you can see how nice and easy for them it was, they each started, coloring their own script. But quickly, as we move towards the end of the word, and let me remind you, Hebrew and Arabic is written from right to left, you can see that it didn't really matter who's doing what and which is which. They just colored in, just like kids do it. And Aravrit is also taught in former manuals and handbooks of schools. This is a little test for the kids to see if they can read. And it also brings older people together. So these are college students that didn't have a lot in common that they knew of. And after doing the workshop and creating a word of their own, and this is the word together, they started collaborating and becoming good friends. These workshops that I'm giving are also not to Hebrew speakers on its own. This is American teenagers that learned about this system and designed their own version of the word hug. And sometimes, I have to share this, sometimes there is rotten fruit. Sometimes there are copying of the project and rip-offs to the project. And if anyone here is a creative, you know how this hurts. And yes, this is part of the tree and the growing and the nature of it. And sometimes there is unplanned blooming, such as this case that created a whole new stream to Aravrit.
stream that people can identify with and can engage in. I got an email from the band's Visit, the musical, that is now played, or at least was played in New York City. And I was asked to design a necklace with the theme song, Aneli, Answer Me. And this was actually the first time that an artist sold their work on the Broadway shop, which was very exciting. But this nice project started leading to a lot of people asking me for things, for prints for their home, and they started saying that this, having this on their wall or on their body is creating interaction. It breaks the ice. People see this on your home or on your neck, and they start asking, what is this thing? It also allows people to wear what they believe in and actually show their values and what they believe in their hearts without saying it, without phrasing it. So we just show it in a very, very simple way. And here is something that Sarah from Belgium said. She said, I'm so happy that I could create this kind of connection that night. It was a conference just by wearing the t-shirt. People came to talk and create a dialogue, and she believes it restores trust somehow. And I loved this email that she sent me, because this is exactly the intention. Arvrit can be in a huge scale, and it can be in a small scale, and in any way, shape, or form, it brings discussion. So, after starting this project just for myself and wanting to close this circle for myself and not ignore the Arabic, people also resonated with it. And this was another collaboration that I've done with Jane Boyer, the illustrator from UK. We participated in the Cross Borders exhibition. And in this case, we didn't talk about the Arvrit on its own. We talked about borders. We talked about natural borders and what's happening in these borders. And by taking the words and the illustrations and combining them, we could say a message that is even greater than Israel situation. And another collaboration which brings a lot of connection is collaboration I did with the ceramics artist Ronit Yam Pottery. You can check her out. Her work is phenomenal. And what we wanted here is to focus on the daily. This is your daily drink, your daily coffee or cup of tea, or even your water mug that you get to spend with yourself and think about connections, think about the things that you want for yourself, think about the things that you might be ignoring and what you want to change with it. And this is another example of interaction. This was in a workshop that I've done for high school students. And the students were asked to choose a word to do a mural on the walls of the schools. They were seniors, so they were about to graduate and finish school, and they chose the word time. And I really loved how they designed it. They did a style which was a lot different from my styles. This was a handwritten style, and the proportions between the Hebrew and the Arabic was very different from what I do. And I really loved it so much. So I showed you this image before, and I'm also wrapping up with it. This project is so near and dear to my heart. And I love how it keeps on sending more and more messages out to the world. This is where the official end of this talk is. And first of all, I would love to thank you for listening. For I see some questions, I will answer right away. And I invite you all to follow along, to go on the website, to follow along on Instagram or Facebook, see how the journey goes. I upload on stories, on Instagram stories, what I'm going through. You should follow to see what's happening in Dubai very soon. And this is also the place where I respond to questions and ideas that you might have for this. So thank you so much for your time. And I'm going to read this question. So the question is, were there cases where for reasons of meaning or beauty of form, it was necessary to put the Hebrew letters on top and the Arabic letters at the bottom of the sign? So I have to say that in most words, it doesn't work because this system is very much based right now. It's if you want to identify the letters, you do need the bottom half of the Hebrew and the top part of the Arabic. But
In one of the workshops I did, it was in Detroit, I think, there was this one participant who designed the words path, like a road, and she flipped it. And in her specific case of the letters, it worked phenomenally. So it was with the letter Daled in Hebrew, and there the identifying characteristic is actually on the top. So she went with it, and she also designed the letters in a road way. And you can see that on the Instagram account. So in some cases it happens. I don't normally often practice this system because the people are already used to looking at Arabrit and saying it this way, and I also know that it works well with the letters. But just like I'm experimenting with other scripts, and I'm going to publish soon something I did combining Hebrew and Latin. So stay tuned. But I'm keeping a very open mind, and this is why I love this tree model, because this tree model doesn't commit to an end. It's round, it's circular, it's seasonal, it changes, it goes to many ways. So we've got the project, we've got the trunk of the tree, but the branches will go and the leaves will go, and it's just a fascinating journey. Just like anyone here who loves plants and trees, nature, because I have like a bunch of house plants around me right now. It's so interesting to just watch this journey, watch them bloom, watch what's happening to them, and this is exactly how I treat all of it. So I would love to thank everyone again. If there are any questions, let me know. Thank you very much. There is no question on our YouTube channel, but let me thank you again. What you did, it's really brilliant, amazing thing. And personally, I think that you should get a Nobel Prize. And by the way, thank you for having for listening to also your experience, and I found a great opportunity to go to boring Emirates just only to see your perfect to the future. Thank you so much. Thank you. And if since I think most of the audience is in Poland, I would also share that I'm working. It's a different project, but I'm working with a dear friend of mine and colleague, Boris Kosminka, and we're working on a research project of letters, type letters that survived the Holocaust and what happened with them and how they survived. So this should be out in a few months as well. So fingers crossed. What? Fingers crossed. Yes, we just need time. Thank you so much. Toda, dear. Toda. Bye. Thank you. Dziękujemy za ten bardzo ciekawy wykład i przechodzimy pewnie już do następnego. Jest pani z nami Monika Marek-Łódzka. Połączy się z nami Aleksiej, ale już za chwilkę połączy się z nami pani Monika Marek-Łódzka, a później w kolejności Oleksij Czekal. Pani Monika wygłosi wykład Od skryby do artysty, historia pojęcia i zjawiska kaligrafii. Jest pani Monika projektantką, kaligrafką, badaczką pisma. Razem z Andrzejem Tomaszewskim, którego mieliście Państwo okazję widzieć, słyszeć, rozmawiać z nim w ostatnich 2 dniach, jest współautorką wraz z panem Andrzejem książki antologii Litera Romana. Jest również wykładowczynią na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Członkinią projektu badawczego Future Text i już teraz zapraszam Państwa do zaglądania na tę stronę www.futuretext.org. Serdecznie zapraszamy i witamy. Dzień dobry Państwu. Tylko chyba będę potrzebowała pomocy z włączeniem prezentacji. Halo? O właśnie, to już jesteśmy, czyli już mi strzałki będą działać, tak? Tak. W dzisiejszym wykładzie podejmie się próby wykazania z jednej strony złożoności
zjawiska kaligrafii łacińskiej, a z drugiej strony też niejednoznaczności właśnie pojęcia kaligrafii, tak jak konceptualizowała to tradycja Zachodu. Analizując proces rozwoju pisma łacińskiego, można dostrzec pewien zwrot estetyczny, który właśnie będzie wynosił pismo z takiej surowej narzędziowości, z wymiaru pragmatycznego i wydobywał jakości wizualne właśnie z niego. Więc moim celem badawczym będzie uchwycenie momentu, w którym właśnie dokonuje się zrewidowanie statusu pisma w tym instrumentalnym kontekście i włączenie w przestrzeń praktyk artystycznych. Czyli będę chciała zadać sobie pytanie, w którym momencie skryba w tradycji pisma łacińskiego, w tradycji pisma, tak jak konceptualizuje je tradycja zachodnia, będzie zyskiwał status artysty. Dlatego też przeanalizuję grecko-rzymskie początki pisma łacińskiego, aż do fenomenów wczesnorenesansowych podręczników do nauki pisania, ale też językowych określeń samej postaci skryby, co pozwoli nam wyodrębnić paradygmaty, w których owe trzy tradycje piśmienne funkcjonowały. Latem 1963 roku w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie, a potem w Staatliche Kunsthalle w Baden-Baden otworzono wystawę Schrift und Bild i o wystawie pisano, że otwierała ona nową epokę. Stanowiła po prostu próbę zebrania, ale też kontekstualizacji historycznej dotychczasowych doświadczeń artystów, którzy eksperymentowali z medium litery. I to zarówno w postaci pisma odręcznego, jak też w postaci typograficznej. Na wystawie zaprezentowano przede wszystkim pracę artystów z połowy XX wieku, ale też inkunabuły, przykłady właśnie kaligrafii orientalnej, średniowieczne i nowożytne manuskrypty europejskie. I obecność tych ostatnich w kontekście tematu wystawy, czyli wizualnego charakteru pisma i jego potencjału do bycia medium ekspresji artystycznej, nie tylko ekspresji tekstu, reprezentować miało właśnie artystyczny, czyli dziełowy wymiar pisma odręcznego. Innymi słowy, obecność ich miała stanowić reprezentację sztuki pięknego pisania, czyli kaligrafii. No i pytanie, czy było to uzasadnione, a idąc dalej, czy uzasadnione jest odniesienie słowa kaligrafia do artefaktów, w których została po prostu użyta historyczna forma pisma odręcznego. Określenie pisarza jako kaligrafa, a pisma jako kaligraficznego wiąże się bowiem z bardzo, bardzo określonym czasem historycznym i automatyczne stosowanie tego określenia, oparte jedynie na bardzo niejasnej greckiej etymologii, gdzie mamy odniesienie do wartości piękna, może być nieuzasadnione, może stanowić wyraz zbyt daleko posuniętego redukcjonizmu, ale też może prowadzić do błędu anachronizmu. Więc przyglądając się praktykom pisarskim sprzed rozpowszechnienia się prasy drukarskiej, chciałabym zbadać, na ile kwestia wizualności pisma będzie postrzegana przez pryzmat bycia środkiem ekspresji artystycznej, no ale też wyodrębnić wśród tak wczesnych praktyk pisarskich ewentualne strategie estetyzujące pismo. Zacznijmy od... Zaraz strzałka. Zacznijmy od samej postaci skryby i od postawienia pytania, czy o jego status albo jako użytkownika narzędzia, albo jako status artysty. Skłonność do tego, by w kręgu
kultury heleńsko-łacińskiej, nie tylko o piśmie, ale też o osobie piszącej, myśleć przede wszystkim w odniesieniu do narzędziowości, dostrzegalna jest na poziomie etymologii i określeń. I co ciekawego, że aspekt wizualny pisma jest w tych określeniach niedostrzegalny. Brak jest jakichkolwiek odniesień jakościowych, to znaczy takie, które przypisywałyby jakikolwiek predykat, jakieś określenie, na przykład piękna aktowi pisania. W literaturze wczesnośredniowiecznej odnajdziemy rozróżnienie pisania, to znaczy do określenia pisarza będą dołączone jakieś predykaty wskazujące na charakter samego pisania, tak jak tachograf, oksygraf będzie pisał szybko, chryzograf będzie pisał złotem. Druga sprawa, zarówno Grecy, jak i Rzymianie zatrudniali wielu pisarzy, jednakże profesja ta była postrzegana raczej jako służebna niż renomowana, więc osoba pisząca miała zdecydowanie funkcję pragmatyczną i zachowywała tą pozycję pragmatyczną. W języku greckim zatem odnajdujemy dwie głównie nazwy, grafeus oraz antigrafeus. Pierwsza definiuje użytkownika pismo przez samo narzędzie, to znaczy to po prostu jest pisarz, który albo tworzy tekst oryginalny, albo pisze to, co jest mu dyktowane. Natomiast wraz z ukonstytuowaniem się w pełni piśmiennej wspólnoty, grafeus będzie również pełnić rolę literata, uczonego, czego przykładem będzie działalność Biblioteki Aleksandryjskiej. Druga nazwa, antigrafeus, oznacza kopistę i wskazuje na relację osoby piszącej do tego, co napisane. Tym, co może budzić szczególne zainteresowanie, jest przedrostek anti, ale w języku greckim nie pełni on funkcji negacji, co mogłoby sugerować osobę nieznającą pisma, ale oznacza pewną wymienność, zastępowanie, czyli antigrafeus to osoba, która będzie stała wobec napisanego tekstu zamiast pisarza. Tu odnajdujemy ową wymienność, niczym lustro, odbijając i powielając jej treść. Obowiązkiem antigrafeusa będzie stworzenie idealnej kopii. W strukturach administracyjnych polis do obowiązków antigrafeusa należało dodatkowo sprawdzanie poprawności dokumentów, sprawdzanie finansów. W literaturze przedmiotów będzie można znaleźć jeszcze trzecie określenie, grammateus, gdzie odnajdujemy rdzeń, który odnosi nas do greckiego słowa gramma, oznaczającego literę. Grammateus był wyższym urzędnikiem, pisarzem związanym ze strukturami senatu i odpowiedzialnym za archiwa. Należy podkreślić za Erikiem Havelockiem, że rozwój piśmienności greckiej był stopniowy i pomimo istnienia epigrafiki, pomimo istnienia publicznych inskrypcji, ogromna większość społeczeństwa aż do końca V wieku nie potrafiła czytać ani pisać, pozostając nadal w umysłowości oralnej. No i nie pozostawało to bez wpływu na postrzeganie pisma i pisarza. Pismo nie odgrywało wtedy roli medium transmisji wiedzy, był nadal głównie przekaz ustny, a dokładnie recytacja. Pisarz zawodowy angażowany był do tworzenia inskrypcji pełniących funkcję dokumentów publicznych, no jedynie jako, można powiedzieć, wykwalifikowany operator narzędzia, jakim było pismo alfabetyczne. I Havelock ucieka się do określenia ówczesnego stanu interioryzacji pisma właśnie jako piśmienności rzemieślniczej, skąd można konkludować, że pisarz posiadał status społeczny rzemieślnika. Natomiast kolejnym argumentem, który wspierałby funkcjonalną i służebną interpretację postaci greckiego skryby, przeważnie niewolnika, był fakt, że to oratorstwu, a nie umiejętności nadania słowu wizualnego kształtu, przyznawano status sztuki. I oratorstwo stanowiło domenę, w której realizowała się wolność przynależąca nie tylko obywatelowi polis, ale też wolność, którą odnajdujemy w nieskrępowanej twórczości artystycznej. Wizualność tekstu była postrzegana w kategoriach instrumentalnych, to po pierwsze, a z drugiej strony jako zagrożenie dla autonomii i wolności jednostki. Badacz starogreckiego antropologicznego wymiaru czytania
Jesper Svenro. Podkreśla, że słowo napisane miało wręcz charakter opresyjny. To znaczy z racji na to, że czytanie w starożytnej Grecji odbywało się na głos, tekst, który właśnie przyjmował formę ciągłą, bez podziału na słowa, skupiał na sobie uwagę jego odbiorcy, a następnie uruchamiał proces rozpoznania i czytania. Czyli tekst ustanawiał czytającego w pozycji tego, który użyczał tekstowi swój głos i działo się to automatycznie. Czyli ten, który czytał, przestawał być w tym sensie wolnym człowiekiem i zyskiwał status, i tu, jak to określa Svenbro, instrumentu wokalnego. Skryba zatem, który tworząc transkrypcję mowy lub kopię innego manuskryptu, zdaje się w powyższym kontekście być już zupełnie zawładnięty przez słowo, nie tylko bowiem oddaje tekstowi swój głos, swoją autonomię, ale też całe ciało i umysł stają się narzędziem, poprzez które tekst się uobecnia. W starożytnym Rzymie najpowszechniejszym określeniem na pisarza było scriba, scriptor. Odnaleźć można rdzeń indoeuropejski, ker lub sker, który oznacza nacinanie. Natomiast bogactwo innych określeń pisarza pokazuje wielość przestrzeni użytkowych, które rozwinęły się wraz z coraz głębszą interioryzacją pisma alfabetycznego, ale też przy okazji rozwojem wspólnoty osób, które potrafią zapis dekodować, czyli czytelników. I określenia te są również nazwami profesji. Librarius był pisarzem kodeksów, notarius, tabellio były nazwami pisarzy dokumentów. Antiquarius nie tylko pisał kodeksy, ale jednocześnie był sprzedawcą manuskryptów. Corpus Glossary, manuskrypt z IX wieku, podaje interesującą definicję rzymskiego antiquariusa jako, tu cytat, tego, który pisze wielkie litery. Znajdujemy tu nawiązanie do obszernego pisma kodeksowego, najprawdopodobniej uncjały, no ale określenie to definiens nie wpływa jednak na zmianę postaci pisarza. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że grono pisarzy rzymskich, tak jak w przypadku tradycji helleńskiej, stanowili niewolnicy. No i to niezbity dowód na pragmatyczny, instrumentalny stosunek Rzymian wobec pisma, którego nauczanie nawet osób z najniższych warstw społecznych było postrzegane w kategoriach opłacalności. W tym kontekście trafna wydaje się uwaga Elizabeth Eisenstein, że, cytuję, alfabetyzacja nie szła w parze z elitarnym statusem społecznym. Łacińskojęzyczna średniowieczna Europa, odradzając sztukę piśmienną w klasztorach, wykształciła określenie pisarza, które nawiązywało do życia monastycznego, więc scriba, którego profesja na początku zdominowana była przez mnichów, nazywany był clericus, a jako że to ze sobą mnicha najczęściej wiązało się wykształcenie, później określano go mianem literatus, scholaris, cathedralis. Jeżeli ten ostatni przypisany był do danej katedry albo przepisywał śpiewniki chórowe. Jednakże struktura profesji pisarskiej w średniowiecznej Europie była zdecydowanie bardziej złożona i omawiając tkankę kulturową średniowiecza, oczywiście gdzie nie sposób przyznać kluczowej roli postaci pisarza, kopisty, można dokonać cięć tej tkanki z różnych perspektyw. I tak też na przykład z punktu widzenia biegu historii we wczesnym średniowieczu sztuka kopiowania stanowiła domenę osób duchownych, natomiast w dojrzałym, schyłkowym okresie zajmowały się nią również osoby świeckie, włączając w to kobiety. Jeżeli chodzi o poziom warsztatu pisarskiego, będziemy mogli mówić o skrybach zawodowych albo amatorach, tak zwanych skrybach niedzielnych. Ci pierwsi, skrybowie zawodowi, będą sygnowali swoim imieniem pracę w kolofonie, będą tworzyli rękopisy przeznaczone głównie do celów merkantylnych, a ci ostatni, pozostając anonimowo, zatrudniani byli przez uczonych, którzy pragnęli poszerzyć swoją bibliotekę jakimś ograniczonym kosztem. Mając na względzie rozwój ośrodków miejskich i uniwersyteckich, należy wspomnieć o roli pisarzy, którzy trudnili się przepisywaniem podręczników. No i tutaj znowu, z jednej strony można wskazać na rozbudowany system
pecjowy ze stacjonariuszem na czele, a z drugiej strony na indywidualną i oddolną pracę studentów, którzy w ten sposób jakoś reperowali swój budżet. I interesującym zjawiskiem społecznym była natomiast instytucja wędrownego nauczyciela, czyli clericus, która wykształciła się w schyłkowym okresie średniowiecza. Wędrowni nauczyciele prowadzili nomadyczny tryb życia, osiadali na krótki czas w danym ośrodku miejskim, ogłaszali swoje usługi, posiadali przy sobie nie tylko próbnik pism, których naukę oferowali, ale także listy polecające podpisane przez urząd miejski ze swojego miasta rodzinnego. I co ciekawe, określenia, których używali oni w swoich ogłoszeniach, znowu zdają sprawę z dosyć pragmatycznego stosunku wobec pisma. Po pierwsze, określa się je jako naukę, czyli mamy scripturalis scientia, albo umieszcza w korpusie różnych dziedzin wiedzy, uciekając się do określenia arte. No i tutaj mamy określenie arte scripturae, arte scribendi, ale należałoby podkreślić, że mianem tym, chodzi o słowo arte, określano zarówno aktywności fizyczne, jak i aktywności intelektualne, albo najlepszy sposób, najlepszą metodę na coś. Z drugiej strony w ogłoszeniach nauczycieli obok wypisu nazw rodzajów pism można spotkać osobną informację o tym, że uczą oni dekorowania liter, czyli floritura et illuminatura. Coś oczywiście zaświadczałoby o braniu pod uwagę również estetycznego, ale specyficznie rozumianego wykorzystania form literniczych. W XIII wieku wykształca się jeszcze funkcja rubrykatora, którego zadaniem jest ożywienie jednostajnego wyglądu zapisanych kart poprzez użycie czerwonego pigmentu do tytulików, incypitów, kolofonów. Jak widać, szerokie spektrum pracy pisarskiej epoki wieków średnich rozciągało się pomiędzy prymarnością tego, co się pisze, a tym, w jaki sposób owe treści powinny zostać napisane. I o ile okazjonalne wyróżnianie wartości estetycznych pisma nie dokonuje się na poziomie językowym, to w średniowiecznych praktykach pisarskich będzie można wyodrębnić jakiś korpus strategii estetyzujących pismo, o czym za chwilę. W następnym kroku chciałabym przyjrzeć się statusowi wytworów piśmiennych. Gdy omawialiśmy tradycję heleńską, zauważyliśmy, że językowe ujęcia postaci pisarza nie dają podstaw, by o wytworach jego pracy mówić w kategoriach dzieła. Więc pozostaje pytanie, czy właśnie zasadna jest również narzędziowa interpretacja wczesnogreckich wytworów piśmiennych. W przypadku praktyk piśmiennych antycznej Grecji od VII wieku przed naszą erą wykształca się uzus spisywania nie tylko twórczości literackiej, ale też tekstów historycznych. W połowie V wieku przed naszą erą powstają pierwsze prywatne biblioteki, miejskie archiwa, które przechowywały na przykład egzemplarze tragedii, które wchodziły w repertuar ważnych świąt, a wraz z ideą tworzenia kolekcji kanonu literatury rodzi się praktyka naukowych opracowań tekstów, czego szczególnym wyrazem są komentarze na marginesach, tak zwane scholie. I w tym kolekcjonersko-krytycznym kontekście wyłania się wobec praktyk piśmiennych wymóg bezbłędnej kopii. I przykładem jego wdrożenia w codzienną praktykę pisarską jest zazwyczaj ustanawiania oficjalnej kopii, która staje się referencyjna dla innych skrybów. Paradygmat poprawności oczywiście nie traci na aktualności aż do powstania pierwszych inkunabułów. Pismo jako służebne tekstowi będzie podlegało w starożytnej Grecji ocenie wyłącznie w odniesieniu do tego, w jak wiernym stopniu pozwala tworzyć kopie oryginalnych tekstów. Kategorię stanowiącą narzędzie teoretyczne, które pozwala odnieść się do tego paradygmatu, będzie można odnaleźć w greckim słowie akribeia, które oznacza ścisłość, wierność, poprawność. I wyrażenie akribe antigrafa, które waloryzuje wierny pierwowzorowi egzemplarz manuskryptu, pojawia się w zachowanych dokumentach z epoki. Tutaj na przykład Galen, rzymski lekarz, komentator pism Hipokratesa z II wieku już naszej ery, będzie określał prawidłowe kopie, dokładne kopie jako akribe antigrafa, natomiast kopie, w których teksty zostały zniekształcone przez błędy kopistów, jako palaja antigrafa.
Kategoria Akribeja zdaje za tę sprawę z istnienia bardzo szczególnej relacji pomiędzy kopią a oryginałem. To będzie relacja izomorfii, idealnego odzorowania, symetrycznej struktury. I w jej znaczeniu tkwi założenie istnienia obiektywnego, mierzalnego kryterium oceny pisma, które jest oparte na zasadzie odpowiedniości, na zasadzie miary, proporcji. Więc manuskrypt spełniający paradygmat, który wyznacza pojęcie Akribeja, będzie powtarzał korpus znaków literniczych oryginałów. Utrzymuje on bliskość wobec form i proporcji liter, gwarantując tym zachowanie czytelności, a także właśnie utwierdzenie w zbiorowej pamięci grafemów pisma. Interesującą kwestią jest to, że już w nowożytnej literaturze przedmiotu spotkać można określenie skryby, które choć z jednej strony może rodzić pewną konfuzję, to jednak koresponduje z polem semantycznym pojęcia Akribeja. Traktat Hugo Hermana z 1738 roku, De Prima Scribendi, opisując problem zniekształceń starożytnych tekstów wynikających właśnie z powielania błędów kopistów, podkreśla, że należy odróżnić między sobą antigrafusa i kaligrafusa. To drugie określenie należy raczej odczytywać w kontekście, jeszcze raz podkreślam, dyskursu nowożytnego. Zdaje się on szczególnie bliskie rozumieniu pisma w jego estetycznym, dziełowym wymiarze. Odnajdujemy tam oczywiście rdzeń kalos, odnoszący nas do kategorii piękna. Natomiast pozostaje pytanie o powód umieszczenia w kontekście czysto pragmatycznym, bo z dotychczasowych naszych badań wynika, że jednak pismo i osoba pisarza i wytwory pisarskie miały charakter narzędziowy, funkcjonalny. Więc pozostaje pytanie o powód umieszczenia w takim kontekście określenia, które zdaje się tkwić na jego antypodzie, jego znaczenia. I wytłumaczeniem zabiegu, które znosiłoby obcość kategorii Akribeja względem kallos, z jednej strony jest klasyczna pitagorejska, platońska teoria piękna, a z drugiej wczesnogreckie znaczenie pojęcia kallos. Więc w pierwszym przypadku piękno będzie własnością zależną od układu, od ustroju, od harmonii części, własnością, którą mierzalną, określaną ilościowo. Teoria ta będzie odraczała emocjonalny i zmysłowy wymiar tego, co piękne, na rzecz uchwycenia inteligibilnego. Więc piękno rozumiane byłoby wtedy jako harmonijny zestrój wszystkich elementów. Taka interpretacja stoi też u tezy zaproponowanej przez profesora Johanna Claytona, który twierdzi, że wizualny charakter pisma greckiego jest wynikiem oparcia jego struktury na systemie modularnym. Innymi słowy, że litery zdają się być skonstruowane tak, że aby każdy ich element wynikał z proporcji względem innych elementów liter alfabetu. Oczywiście wierność ideałom matematycznym, czystość geometryczna, inspirowane wówczas chociażby przez pisma estetyczne Polikleta, były możliwe jedynie kosztem zaburzeń proporcji optycznych. I w efekcie litery skryptu greckiego mogą jawić się, jak to określił Hans Joachim Burgert, jako geometrycznie idealne, ale pozbawione życia znaki. Natomiast na istnienie relacji pomiędzy kategorią Akribeja i pojęciem kallos wskazuje, jak już powiedziałam, wczesnogreckie rozumienie tego ostatniego, gdzie kallos był rozumiany jako przydatny, chresimos, albo odpowiedni, prepon, czyli kaligrafeus w znaczeniu określonym przez tą optykę będzie skrybą, który tworzy funkcjonalne, czyli pozbawione błędów manuskrypty. W XVII-wiecznym leksykonie Dufresne Glossarium ad scriptores kaligrafeus definiowany jest jako wybitny, wyróżniający się mistrzostwem, albo doskonały kopista, czyli po łacinie to będzie egregius scriptor, i co ciekawe, którego synonimicznie określa się jako antiquarius, albo archaiographos, czyli jest to kopista starożytnych rękopisów, albo ten, który potrafi przepisywać starożytne pisma. I znowu, w powyższym definiencie podkreślone zostaje odniesienie do ciągłości tradycji, to znaczy do kontaktu z antycznymi tekstami, ale brak jest określeń, które przesuwałoby pole semantyczne określenia kaligrafeus w stronę estetyki, w stronę oddziaływania zmysłowego.
Eustache Langlois w swoim eseju o kaligrafii z 1841 roku, analizując wczesne praktyki pisarskie, znowu będzie definiował kaligrafię w opozycji do tachygrafii, to znaczy będzie przeciwstawiał pisanie szybkie, będzie przeciwstawiał pisaniu szybkiemu pisanie wolne, spokojne i czynione z namysłem. Natomiast dwa najwcześniej udokumentowane użycia greckiego słowa kaligrafeus w znaczeniu, który temu słowu przypisujemy dzisiaj albo bardzo zbliżonemu znaczeniu, pochodzą kolejno z II i IV wieku. I pierwszy odnajdujemy w Moraliach Plutarcha, u którego kaligrafia oznacza styl pisania. Słowo to odnosi się do tego, co doskonałe, doszlifowane, nieskazitelne. Natomiast drugie odnajdujemy u tragika Phrynicha, który napisze: uprawiać kaligrafię, to potocznie mówią tamci, chodzi o mieszkańców Attyki, to pisać pięknie. No i definicja ta jest kolista, co szczególnie jest widoczne, kiedy podzielimy rdzeń słowa na tutaj oznaczniki kolorystyczne i zobaczą Państwo, że faktycznie definicja ta jest kolista, właściwie powtarzamy to samo słowo i rozumienie określenia kalos nie wynika z niej jasno. W praktykach pisarskich Rzymu kategoria akribeia oczywiście była nadal aktualna, natomiast nie wyczerpywała ani nie dominowała podejścia Rzymian do pisma. Ich praktyka pisarska, jak i sam system piśmienniczy były zdecydowanie bardziej złożone i zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Z pierwszą kwestią wiąże się zmiana w posługiwaniu się narzędziem pisarskim, natomiast z drugą kwestią, czyli kwestią ilościową, wynikająca z owej zmiany modyfikacja formy litery, odziedziczywszy po tradycji pisarskiej Greków i Fenicjan użycie trzcinki w formie stylusa jako narzędzia pisarskiego, Rzymianie w toku dalszych praktyk pisarskich wykształcili dodatkowo pisanie trzcinką z płasko ściętą końcówką. I dzięki temu zabiegowi, zamiast monolinarnego i przeważnie bezszeryfowego charakteru liter, pojawi się jakość, która stanowi cechę dystynktywną kaligrafii zachodniej. Mam na myśli tutaj modulację oraz kontrast. I oczywiście wykorzystanie tej trzcinki w formie narzędzia pisarskiego będzie można odnaleźć wcześniej, chociażby w egipskim piśmie demotycznym. Jednakże nowum w praktykach pisarskich Rzymu było uczynienie z tego narzędzia dominującego. Jak zauważa Edward Katich, użycie płasko ściętej trzcinki i eksperymenty w zakresie kąta rotacji końcówki trzcinki względem powierzchni pisarskiej otworzyło szerokie pole możliwości dla poszukiwań form znaków literniczych, co w efekcie doprowadziło do powstania kilku rodzajów pisma. Istotne jest również wyłonienie się przesłanki estetycznego kryterium oceny pisma względem odpowiedności czy też stosowności wobec pisanego tekstu. Na przykład do wergiliańskich wydań deluxe stosowano kapitałę bądź rustykę. Pozostaje pytanie o cel w ten sposób rozumianej estetyzacji. Czy tak waloryzowany, a estetyczny charakter pisma jest wystarczający na postawienie tezy o dziełowym charakterze praktyk pisarskich? Czy już tutaj możemy mówić o skrybie, który zaczyna być artystą? No i w sukurs tutaj przyjść może heideggerowska dystynkcja pomiędzy narzędziem, rzeczą a dziełem. Otóż to ostatnie, czyli dzieło, Heidegger będzie definiował jako miejsce wydarzenia się prawdy. No i gdyby przyjąć perspektywę Heideggera, jedynym rodzajem pisma, które spełniałby powyższe kryterium dziełowości, byłoby to, które będzie ponad funkcjonalność, czyli czytelność, przedkładało prawdę i autentyczność. Czyli gest skryby artysty odróżniałby zatem od gestu skryby użytkownika pisania pewien moment aberracji, odsłonięcia, wyjścia poza kanon, podążanie za jakimś wewnętrznym impulsem, który wyraz znajdowałby właśnie w zgodnym z indywidualną wrażliwością artystyczną przetworzeniu medium litery. Według Nicolette Gray
pismem, które bliższe jest aktowi rysowania niż pisania, jest notarialna kursywa rzymska. I ta interpretacja dziełowego charakteru kursywy wynika tu już u Nicolette Gray bardziej z morfologicznej analizy pisma niż z przesłanek metafizycznych. Podobieństwo strukturalne pisania i rysowania oparte jest przede wszystkim na stosunku wobec samej linii. Jak podkreśla Gray, ta sama linia, która pisze, również rysuje. O ile pismo kodeksowe było oparte na idei konstruowania liter z osobnych pociągnięć pióra wedle ustalonego, rozpoznawalnego w powszechnej świadomości użytkowników pisma kanonu grafemów, dukt kursywy będzie uwalniał linię z funkcji narzędzia reprezentacji dźwięków na rzecz medium ekspresji artystycznej. Zamiast powtarzalności, poprawności wyodrębniona zostaje kategoria ekspresyjności, idiomatyczności. Kursywa wprowadza bowiem gest piszącej ręki w nieprzerwany i swobodny ruch. Jest on wyemancypowany z wszelkich kanonów, a przez to, kierując się jedynie intuicją artystyczną, poszukuje własnych form, kształtów liter. Jak zauważy Stanley Morrison, charakter kursywy podlega nie tyle instancji zasady, która określa kształt liter, co spontaniczności, która wynika z indywidualnego nawyku pisarza. Z założenia notarialne pisma kursywne miały zaświadczać o autentyczności swojej proweniencji, więc każda kancelaria wypracowywała własny sposób pisania i unikalne, często złożone, a także graniczące z rozpoznawalnością formy liter. Pismo to wręcz odprowadzało czytelność na rzecz niepowtarzalności formy, na rzecz wolności gestu pisarskiego. Dukt narzędzia podążał dynamicznie w zmiennych kierunkach, rozbudowując litery o dodatkowe elementy dekoracyjne, albo stanowił siłę deformującą literę. Minuskularna forma notarialnej kursywy, wprowadzając nowy element w postaci wyrazistych wydłużeń górnych i dolnych, rozbudowywała spektrum działań twórczych skrybów. Więc pojawia się zatem wiele ligatur. Niektóre litery, w zależności od miejsca w słowie, zyskują formę początkową, środkową lub końcową, co oczywiście nawiązuje do logiki chociażby pisma arabskiego. Litery zostają poddawane deformacjom, na przykład poprzez kompresję, poszerzenie. Poza inwencją nowych kształtów liter, uwaga skrybów skupia się tutaj na ogólnym wyglądzie słowa. Zamiast dbałości o jednolitą szarość tekstu, monotonię kolumny, waloryzowane zostanie zaburzenie, zmienność rytmu, kontrast. I w efekcie strona zapisana notarialnym pismem kursywnym często przypomina współczesną kaligrafię, często przypomina współczesną kompozycję abstrakcyjną. Epoka wieków średnich jest ostatnią, która bezpośrednio dotyka gutenbergowskiej cezury, która zdejmuje z pisma prymarność obciążenia pragmatycznego. No jednakże cezura ta nie stanowi ostrego cięcia pomiędzy narzędziowym i dziełowym wymiarem pisma. W praktykach pisarskich średniowiecza dają się wyodrębnić coraz mocniejsze impulsy, które kierują je w obszar sztuk pięknych. Impulsy te są zdecydowanie kontynuacją i oczywiście rozbudowaniem pewnego estetycznego nastawienia odnajdywanego w łacińskim antyku. Zanim jednak przejdę do analizy szczegółowej, chciałabym przywołać postać rzymskiego retora Quintiliana, który w poniższy sposób komentował wystąpienie Cycerona. I teraz cytat. Gdy bowiem w swej mowie uwzględnił jedynie takie momenty jak rzeczowe informowanie, interes sprawy, poprawność języka, nie doprowadziłby do tego, że lud rzymski wyraził swój podziw nie tylko okrzykami, lecz także gromkimi oklaskami. To wzniosłość, wspaniałość, efektywność i ciężar gatunkowy jego wymowy rozpętały ową burzę zachwytu. Tak niezwykła pochwała nie spotkałaby mówcy, gdyby styl jego mowy był zwyczajny, pospolity. Lecz nawet samej sprawie niemało dopomaga to opracowanie artystyczne. I przeniesienie słów Quintiliana na obszar praktyk piśmiennych średniowiecznych skrybów wprowadza dwa istotne elementy, które wpływają na finalną ocenę manuskryptu. Pierwszy element, określany jako i tutaj odwołując się do powyższego cytatu, rzeczowe informowanie, czy też poprawność, oczywiście odpowiadałby funkcjom pragmatycznym pisma wraz z kategorią czytelności, więc byłby on zbieżny z kategorią akribeia. Drugi element, który konieczny jest do zyskania niezwykłej pochwały albo do burzy zachwytu,
polegałby na szczególnym opracowaniu artystycznym. W sztuce retoryki przynależy ono do jednego z 5 etapów retorycznego postępowania, do sposobu wysłowienia, czyli elocutio, a dokładnie do zasady ozdobności, czyli ornatus, i określa się ją jako teorię środków wyrazu artystycznego albo estetykę słowa, która zajmuje się dostosowaniem formy wypowiedzi do sposobu oddziaływania na odbiorców. W przestrzeni pisma zasada ornatus, do której odnosi się Quintilian, konstytuowałaby wymiar estetyki samej formy litery. Natomiast, aby opowiedzieć o paradygmacie średniowiecznym, chciałabym jeszcze zapożyczyć rozróżnienie, które wprowadził estetyk Wolfgang Welsch, komentując ponowoczesne procesy estetyzacyjne. Wprowadza on podział na estetyzację powierzchowną, którą rozumiał jako przekształcenia płytkiego poziomu, które polegają na, i tu cytat, wyposażeniu rzeczywistości w elementy estetyczne, zdobienie rzeczywistości. Natomiast drugie określenie jako estetyzacja głęboka rozumiał on jako tą, która dotyczy fundamentalnych przeobrażeń struktur rzeczywistości. Więc i estetyzacja powierzchowna pisma zbieżna byłaby zatem z bardzo intuicyjnym i zdroworozsądkowym jej rozumieniem, czyli dekoracyjnością, dekorowaniem. Polegałaby na takiej modyfikacji formy litery, która poprzez dodanie elementu wobec niej heterogenicznego. To znaczy przy zachowaniu, oczywiście zachowując grafem litery. Więc w efekcie powstawałoby bardzo ciekawe wrażenie harmonijnej kolokacji 2 elementów kompozycyjnych. Będziemy mówić o literze i o dekoracji. Ten pierwszy element miałby charakter nadrzędny i konieczny, czyli sama forma litera jako baza do dalszych przekształceń, a drugi element miałby charakter podrzędny i przygodny. No to by była właśnie wspomniana już dekoracja, ornament, ozdoba. Oba elementy w estetyzacji powierzchownej zachowałyby swoją tożsamość, byłyby łatwo odróżnialne od siebie. Estetyzacja powierzchowna pisma utrzymywałaby prymat czytelności, a tym samym sprzężona byłaby z jego narzędziowym wymiarem. Jako przykłady należałoby wskazać przede wszystkim wszelkie inicjały zdobione motywami floralnymi, zoomorficznymi, jakieś rozbudowane wydłużenia górne, dolne, rubrykatury. Kiedy patrzymy na takie stronice, jasne staje się dla nas jasna staje się dla nas granica, która cały czas oddziela tą formę bazową, literę od tych dodatków, od elementów zdobniczych. Natomiast estetyzację głęboką należałoby rozumieć w kategoriach już ingerencji w samą strukturę litery, czyli bardzo głębokich procesów. Logika tych procesów estetyzacyjnych polegałaby już na przekształceniu samej konstrukcji litery, na ingerencji w grafę litery, na eksplorowaniu plastyczności litery, nawet kosztem utraty czytelności. Więc litera stawałaby się wtedy nie tyle środkiem transmisji treści, to znaczy nie w pierwszym znaczeniu, ale ekspresji artystycznej, czyli to znowu wynosiłoby pismo poza charakter narzędziowy w stronę dziełowości. Przykładem takiego działania byłaby irlandzka puncjała, pismo dyplomatyczne, czyli kursywne, inicjały teksturowe, które nie podlegały tak sztywnemu kanonowi jak minuskula teksturowa, ale też całostronicowe incipity lub ornamenty kadelu. Wraz z upowszechnieniem się prasy drukarskiej dochodzi do momentu, w którym zarówno pismo odręczne, jak i praca skrybów zostają zdefiniowane na nowo. Pojawienie się prasy drukarskiej nie tyle położyło kres epoce kopistów, co paradoksalnie wprowadziło raczej stopniową emancypację i otwarcie ich warsztatów na przyjęcie wobec medium pisma, postawy, którą odnajdujemy u artysty, u twórcy wobec swojego dzieła. Pismo stawało się materią twórczych przekształceń, polem swobodnych poszukiwań formalnych,
a w końcu popisem mistrzowskich umiejętności, domagając się aprobaty i uznania, które dotychczas zarezerwowane były dla dekoracji kodeksów. I mam tu na myśli jakieś ozdobne szycie, oprawę, iluminację. To swoiste przebiegunowanie stało się jeszcze bardziej wyraźne na gruncie dyplomatyki, pisarskich praktyk kancelaryjnych, które z założenia były przestrzeniami twórczych przekształceń pisma. Po stopniowym uszczupleniu się rynku książki odręcznej, skrybowie o wyjątkowym warsztacie i umiejętnościach odnajdywali się w małych formach, dotychczas pełniących jakąś pomniejszą rolę. Wraz z początkiem XVI wieku dyplomy, dokumenty, akty stały się medium, z którego wypływał impuls ustanawiający w piśmie odręcznym prymarność piękna nad jego ergonomicznością. Mając zatem na uwadze dowartościowanie, a jednocześnie wyswobadzanie się wizualnego charakteru pisma poza obręb zdeterminowany przez właśnie działania reprodukcyjne, będzie można wskazać zwrot estetyczny. Efektem było wyodrębnienie się kaligrafii jako dziedziny sztuki. Kaligrafia stała się obszarem praktyk artystycznych definiowanym przez wyróżniony sposób wykorzystania pisma. W interpretacji Bertolda Louisa Ullmana figurę skryby sprzed wprowadzania prasy drukarskiej powinno się prawidłowo definiować za pomocą pojęcia kopisty, gdyż wytworami jego pracy były książki przeznaczone przede wszystkim do czytania, natomiast pojęcie kaligrafa w sposób uzasadniony odnosiłoby się do skrybów po wprowadzeniu prasy drukarskiej, których praca pozwalałaby stworzyć książkę jako obiekt ekspozycyjny, przeznaczony do czerpania z niego estetycznej przyjemności. Oczywiście Ullman jest świadomy generalizacji, jakiej dokonuje, no bo zarówno przed wynalezieniem druku niektóre kodeksy nabywane były dla ich wartości artystycznej, jak i niektóre manuskrypty powstałe po 1450 roku poddawane były lekturze na równi z inkunabułami. Niemniej na linii rozwoju pisma daje się wyodrębnić zjawisko, którego opis będzie wykraczał poza narzędzia nauki pomocniczej historii. Chodzi o paleografię i będzie domagał się namysłu uwzględniającego wykorzystanie pisma odręcznego jako środka działań artystycznych. Estetycznie nastawienie skrybów wobec pisma jednak nie od razu odzwierciedlane było w języku, w językowym do niego odniesieniu. Innymi słowy, choć wskazywała już na to praktyka, nowa dziedzina sztuki zdawała się nie być jeszcze rozpoznana. Jak pisze Kurt Bühler, aż do końca XV wieku, a być może nawet i początku XVI wieku nie było oczywiste, że kaligrafia stała się sztuką użytkową. Zanim jednak kaligrafię zaczęto powszechnie określać tym mianem, opisywana była ona przeważnie językiem, który nadal odnosił się do pragmatycznego wymiaru pisma. I na gruncie języków romańskich aż do XVIII wieku kaligrafia w literaturze przedmiotu nazywana była w kategoriach ćwiczenia, praktyki, metodologii. W tytułach podręczników do kaligrafii spotyka się określenia na przykład jako praktyka sposobu pisania, czyli podręcznik De Fanti, albo właściwy porządek i instrukcja pisania. Tu przypadek podręcznika Neudorfera, albo ćwiczenie alfabetyczne, co widoczne jest w książce Pereta. Pojawiają się również konkretne nazwy, które odnoszą się albo do konkretnego rodzaju pisma, na przykład ćwiczenia w pisaniu kancelaryjskim, albo do systemu alfabetycznego, na przykład nauka pisma łacińskiego, hebrajskiego, greckiego. Właściwie tylko w podręcznikach języków germańskich odnaleźć można rodzaj Kunst, w niemieckim słowie Schreibkunst, holenderskim Schriftkunst, który powinien stanowić argument za estetyczną interpretacją pisma odręcznego i szeroko przyjęte pojmowanie go jako medium działań artystycznych. Jednak analizując etymologię tego słowa oraz kontekst nowożytnych teorii estetycznych, nie byłoby to uzasadnione. Należy pamiętać, że do XVI wieku słowo Kunst, wywodzące się z kennen albo können, funkcjonowało w znaczeniu wiedzy albo umiejętności opartej na zasadach, czyli bardziej w stronę niemieckiego określenia Fähigkeit, Competence, bez odniesień estetycznych. Staje się to szczególnie zrozumiałe, kiedy zwrócimy uwagę na to, że przed połową XVIII wieku, zanim zaczęły się wykształcać pierwsze teorie estetyczne, które dokonujące wyodrębnienia sztuki od rzemiosł i wiedzy, niemożliwe było tematyzowanie tej pierwszej, czyli sztuki, w swoistym dla siebie kontekście.
I dopiero traktat François Blondela z 1675 roku, a głównie dzieło Charlesa Bateau z 1746 roku, po raz pierwszy systematyzują sztukę i definiują jej korpus. W interpretacji Władysława Tatarkiewicza to wraz właśnie z rozstrzygnięciami Blondela i Bateau nareszcie określony został ten zespół sztuk obejmujący same tylko sztuki piękne, i tu cytuję, bez rzemiosł, bez umiejętności, bez nauk, z którymi sztuki przez tyle wieków były zbite w jedną całość pojęciową. Podobny problem dostrzegalny jest na gruncie podręczników hiszpańskojęzycznych z pierwszej połowy XVI wieku, gdzie kaligrafia określona jest miarem arte de escribir i wyraźne jest tu znaczenie słowa arte, w którym przechowane zostało pochodzenie z warsztatowych pojęć Greków, jak to określa Tatarkiewicz, a które następnie zostało przyjęte przez estetykę scholastyczną, ale już jakiś czas temu mówiłam o słowie arte, które powinniśmy rozumieć w tym kontekście jako najlepsza metoda na. Więc sztuka rozumiana była tu jako rodzaj wiedzy opartej o zasady i o reguły. Wynikająca z tego definicja piękna jako właściwej, zgodnej z regułami struktury, jak podkreśla Tatarkiewicz, prowadziła do tezy, i tu cytat, że każda sztuka, nawet rzemieślnicza, może być piękna, a więc nie rozróżniano sztuki i rzemiosła. I rozumienie to stało na przeszkodzie wyodrębnienia sztuk, oddzieleniu ich od rzemiosła techniki nauki. Wobec powyższych zrozumiały staje się brak słowa kaligrafia we wczesno-nowożytnych odniesieniach językowych do sztuki pięknego pisania, mimo możliwości wskazania przykładów jej praktyki. Dopiero wraz z końcem XVIII wieku wchodzi ono w powszechne użycie, czego symptomem jest już tytułowanie podręczników do nauki pisania expressis verbis mianem kaligrafii. Natomiast najwcześniejsze, pochodzące z XVI wieku, udokumentowane użycie pojęcia kaligrafia odbiegają znaczeniowo od rozumienia jej w wąskim, wyznaczonym przez odniesienie do piękna kreślonych liter sensie. Czyli teraz chciałabym zwrócić uwagę na tą niejednoznaczność pojęciową. Wydana w 1594 roku książka Johanna Possela zatytułowana Kaligrafia oratoria stanowi zbiór starogreckich tekstów jako źródło pięknych cytatów do wykorzystania w tworzeniu mów. Dzieło Possela wpisuje się w rodzaj literatury określanej przez historyków jako good verses, które służyły również jako zbiór tekstów do przepisywania podczas nauki pięknego pisania. Natomiast zamiast odnosić się do piękna w rozumieniu estetyki litery, słowo kaligrafia, także potem występujące w tekście greckie określenie, odnosi się do treści umieszczanych tekstów, czyli podkreśla piękno literackie. Natomiast pierwsze francuskojęzyczne użycie słowa kaligrafia w tytule podręcznika odnaleźć można w dziele mistrza Guillaume'a Leganiera La technographie, la rizographie, la calligraphie z 1599 roku. Każda z trzech części poświęcona była innemu rodzajowi pisma, natomiast część ostatnia, właśnie kaligrafia, poświęcona jest pismu greckiemu. I tutaj dopiero zakres znaczeniowy słowa kaligrafia pokrywa się niejako znaczeniem estetycznym wobec pisma, podkreśla wartość piękna kształtów liter. Podobne znaczenie odnajdziemy we wcześniejszym o 3 dekady traktacie językoznawczym, wydanym w 1569 roku przez Henri Etienne'a, i we wstępie do traktatu Etienne pisze, że imituje piękne pociągnięcia greckiej kaligrafii, aby mogli się nimi zachwycać ci, którzy lubują się w delikatności. Natomiast interesujące jest, że w obydwu przypadkach zawężenie zastosowania słowa predykatu piękna następuje wyłącznie do skryptu greckiego. Pierwsze udokumentowane użycie słowa kaligrafia w języku niemieckim pojawia się w regulaminie szkolnym liceum w Brunszwiku z 1621 roku. Tam też kaligrafia wyróżniona jest od ortografii jako delikatny, zgrabny, piękny sposób pisania. Natomiast warty podkreślenia jest tu kontekst instytucjonalny, czyli edukacji szkolnej, użycia słowa kaligrafia, który pokazuje zmianę w postrzeganiu piękna pisma jako przejście od możliwości, czyli Schreibkönnen, w powszechny obowiązek, czyli Schreibmussen. I zjawisko to, którego
symptom odnajdujemy w powyższym użyciu słowa kaligrafia, będzie wyznaczała historię kaligrafii już XVIII i XIX wieku, gdzie będziemy mówić o treningu, o standaryzacji. Natomiast w języku polskim kaligrafia pojawia się w podręczniku Stanisława Serafina Jagodyńskiego, Kaligrafia albo kancelaria, wydanym w Krakowie w 1695 roku. Słowo to jednak występuje jedynie w tytule i we wprowadzeniu, w transkrypcji greckiej. W treści podręcznika natomiast, w którym wykładane są zarówno reguły pisania, jak i prezentowane wzory pism, Jagodyński będzie używał pojęcia dobrego pisania. Same litery określane są dodatkowo mianem charakterów, które dzięki zaproponowanej przez autora metodzie mogą stać się, cytuję, rześkie, mężne i wyraźne. Wobec pojawienia się prasy drukarskiej i stopniowego zdominowania przez nią rynku książkowego, skrybowie zajmowali jedno z dwóch stanowisk, to znaczy albo decydowali się eksplorować nową postać pisma, czyli pismo typograficzne, zmieniając zawód, często związany z drukarstwem, na przykład jako korektor, albo pozostawali wierni swojej profesji. W drugim przypadku niektórzy otwierali się na współpracę z drukarzami albo kontynuowali tradycję odręcznego pisania kodeksów, oczywiście w zmienionych warunkach, w zmienionej skali. Natomiast z pewnością okres drugiej połowy Quattrocenta charakteryzował się dosyć zrównoważonym przenikaniem się nowej technologii druku z warsztatami pisarskimi. Wytwórcy manuskryptów i inkunabułów funkcjonowali obok siebie we względnej zgodzie, opartej bardziej na współpracy niż współzawodnictwie. I jak podkreśla Elizabeth Eisenstein, i tu cytat, praca ręczna i produkty tłoczni zachowały daleko posunięte podobieństwo. Czasami było ono zdumiewające. Po pierwsze, wzorem dla stosowanych przez Gutenberga czcionek była oczywiście popularna wtedy odręczna tekstura. XV-wieczni drukarze określali druk w kategoriach innej formy pisania. O ile druki próbowały naśladować wizualny charakter manuskryptów, to istniała również nierzadka praktyka wzorowania tych ostatnich na egzemplarzach drukowanych. I dochodziło czasami do wręcz absurdalnych sytuacji, kiedy to skryba w swojej gorliwości przepisywał również kolofon egzemplarza wzorcowego, wpisując nazwisko drukarza. Zdarzały się również druki na pergaminie, materiale jednoznacznie kojarzącym się z warsztatem kopistów. Zabieg ten stosowany był jednak do wydań deluxe. Pewną wzajemność oddziaływań widać również w rubrykowaniach, iluminacjach, które w XV-wiecznych manuskryptach mogły być tłoczone, a w inkunabułach rysowane. Nierzadką praktyką było również naśladowanie przez drukarzy kaligraficznych cugów. No i tutaj dziękuję Andrzejowi Tomaszewskiemu za podsunięcie przykładu. Chodzi o swobodne ornamentalne zakończenia liter. Związany z XVI-wiecznym Krakowem drukarz Hieronim Wietor stosował w swoich drukach pasujące do używanej przez niego fraktury czcionki z wyciętymi cugami. Jak widać, praca drukarska przyniosła kres nie tyle samym skrybom, co książce średniowiecznej, figurze Petiariego, systemowi pecjowemu. Inkunabuły odpowiadały na praktyczne potrzeby powiększającej swe szeregi klasie uczonych i humanistów, wprowadzając pewne udogodnienia w czytaniu, w procesie czytania, w pracy z tekstem. Manuskrypty natomiast utrzymywały bardziej osobisty, bardziej unikalny charakter, który przekładał nad wygodę czytelnika pewne konwencje estetyczne, konwencje skryptorium. Litera scripta, litera pisana, odręczna, nadal utrzymywała swoją wyróżnioną, ale zmienioną pozycję. Interesującym zjawiskiem XV-wiecznego rynku książki było sprzedawanie manuskryptów o luźnych składkach, bez oprawy, po to, by, no i tu ważne, ewentualna dekoracja książki mogła zostać naniesiona później, uwzględniając osobisty gust potencjalnego właściciela, więc fakt ten jest o tyle symptomatyczny w kontekście powyższych rozważań, że jasno wskazuje na nieoczywiste jeszcze postrzeganie medium pisma odręcznego w wymiarze dziełowym, w przypadku gdy pozbawione ono jest współwystępujących elementów dekoracyjnych. Można zatem przypuszczać, że manuskrypt zawierający jedynie szarość tekstu zdawał się nie być przedmiotem oceny w kategoriach estetycznych. O przemianie pisma jako sztuki reprodukcji w sztukę pięknego pisania, waloryzującą wizualność, plastyczność formy litery, możemy w pełni mówić dopiero wraz z powstaniem pierwszych podręczników do nauki pięknego pisania. Jednakże fakt ich pojawienia się jako oznaka zwrotu estetycznego w piśmie należy odczytywać w bardziej zniuansowany sposób.
Podręczniki wskazują bowiem na głębokie przemiany, jakie dokonały się w stosunku do pisma odręcznego. To znaczy, że stanowią syndrom przeświadczenia, że wartość piękna nie powinna mieć charakteru przygodnego, incydentalnego, ale stanowić stałą charakterystykę pisma. Znaczy w sposób stały definiować pismo. Jeżeli pismo odręczne ma być zawsze pismem pięknym. Innymi słowy, piękno pisma, zamiast być wyrazem talentu artystycznego konkretnego skryby, podlega normalizacji, standaryzacji, a jako cel ćwiczeń w pewnym stopniu uniezależnia się właśnie od tych indywidualnych uwarunkowań adepta sztuki pisania. Piękne pismo staje się umiejętnością, którą można wypracować. Podręczniki zatem zaświadczają o rewolucji estetycznej, stawiającej wobec narzędzia pisma odręcznego, jego funkcjonalności, warunek bycia pięknym, który daje się uchwycić, sparametryzować i zamienić w metodę. W latach 1500-1800 na europejskim rynku wydawniczym pojawiło się łącznie około 800 podręczników do kaligrafii. No i to bezprecedensowe zjawisko stanowiło signum przemian zachodzących w ówczesnym, w pewnym sensie już nowoczesnym społeczeństwie. Wraz z końcem średniowiecza umiejętność pisania, dotychczas stanowiąca przywilej klasy uczonych, zawodowych pisarzy, utraciła swój elitarny charakter. Pismo stało się towarzyszem życia codziennego, elementem życia społecznego, zarówno w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym, i wykształciło się pojęcie osobistego stylu pisma. Było to jednoznaczne z wyróżnieniem wartości estetycznych pisma odręcznego i nadaniem mu nowego wymiaru, bycia reprezentacją. Pragnienie, by pisać w taki sposób, by zachwycać, by wzbudzać poważanie, by przykuć uwagę, ujmować przyjemnym charakterem liter, stało się na tyle wszechobecne, że otworzyło nową przestrzeń. Ojej. Przepraszam, czy Państwo słyszą jakieś dźwięki? Przepraszam, czy mnie słychać? Bo miałam przed chwilą jakieś zaburzenie. W porządku. My również słyszeliśmy jakąś dziką sambę. Tak. Nie wiem, co to było. Ale spokojnie, mamy jeszcze 15 minut. To nie było od nas żadna... Tak. Już zaraz będą wnioski końcowe. Więc jeszcze raz, pragnieniem, aby uwodzić pięknem litery, aby wzbudzać poważanie, czyli pragnienie tego, żeby moje pismo odręczne było reprezentacją mojego statusu, nie samej, otworzyło nową przestrzeń i teraz dla pracy już nie tyle skrybów, ile mistrzów pisania. Choć podręczniki do kaligrafii wynikały z praktycznych założeń, czy to znaczy z prezentacji metody nabywania umiejętności pisania, próby wprowadzania standaryzacji, struktury dokumentów, listów, ksiąg finansowych albo rachunków, od wieku XVIII wyraźnie staje się odchodzenie od nich na rzecz założeń czysto estetycznych. Plansze kaligraficzne późno nowożytnych podręczników to już raczej mistrzowski popis umiejętności, którego odbiorcą jest raczej kolekcjoner, a nie zainteresowany funkcjonalnymi rozwiązaniami adept sztuki pięknego pisania. Więc podręczniki do kaligrafii zostają przemienione w małe dzieła sztuki, które są atrakcyjne raczej dla warstw inteligenckich niż praktyków. Jak konkluduje badacz późno-renesansowych podręczników Richard Clement, wpływ, który wywierały one na przeciętnego skrybę jeszcze u swoich początkach, wyczerpał się. Fantastycznym przykładem takiej zmiany w postrzeganiu wartości kart podręczników pisania jest postać Van der Velde. Jest on przykładem właśnie świadomego wykorzystania medium pisma odręcznego w wymiarze dziełowym.
Świadectwo jego nowatorskiego myślenia o plastycznym potencjale litery, jakie odnajdujemy we współczesnych abstrakcyjnych pracach kaligraficznych, jest też, ale też świadomości wartości swoich prac. Można odnaleźć w jego korespondencji z synem w liście towarzyszącym przesłanemu egzemplarzowi Spiegel der Schriftkunst van der Velde instruuje syna co do wyceny relatywnie wysokiej, jak na ówczesne zarobki, poszczególnych kart podręczników. To znaczy, że van der Velde mówi o tym, że możesz sprzedać egzemplarz mojego podręcznika, dzieląc go na osobne karty. Kaligrafia zyskiwała zarówno status luksusowego dobra, jak i obiektu artystycznego. Strona zapisana wyłącznie pięknym pismem, to znaczy pozbawiona dodatkowych elementów dekoracyjnych, o których wspominałam, mówiąc o estetyzacji powierzchownej w praktykach średniowiecznych, pojmowana była w kategoriach dzieła sztuki. Znaczy wystarczyła sama wizualność pisma, wystarczyły same wspaniałe kształty liter, aby mówić o estetyczności pisma, o jego wymiarze dziełowym. Wykaligrafowany tekst zyskiwał status obiektu, którego definiowało doświadczenie estetyczne. I czego przykładem jest chociażby to, że no właśnie strona zapisana samym pięknym tekstem była eksponowana we wnętrzach domów zamożnego mieszczaństwa, już wtedy na równi z malarstwem. No i wnioski. Kaligrafia. Kaligrafia łacińska w swoim tradycyjnym, formalnym wymiarze wynikała z przesłanek, które stały u heleńsko-rzymskich podstaw powstania samego alfabetu, a które niestety wykluczały pojmowanie pisma jako medium ekspresji artystycznej lub idiomatyczności gestu skryby. To znaczy początki kaligrafii łacińskiej, początki pisma łacińskiego nie dawały automatycznie postaci skryby statusu artysty, to się działo chociażby w tradycji kaligrafii wschodu. Najistotniejszą z przesłanek, które właśnie blokowały to takie konceptualizowanie pisma jako sztuki, była przede wszystkim abstrakcyjność. I będzie to podkreślała badaczka kultury pisma pani profesor Anne-Marie Christine. Abstrakcyjność rozumiana jest tutaj jako oderwanie, uniezależnienie albo oddzielenie od materialności pisma w dostępie do znaczenia tego, co napisane. Materialność pisma greckiego pozbawiona była zatem dostępu do sensu inteligibilnego tekstu, co definiowało systemy pisma oparte na zasadach ideograficznej, spółgłoskowej, sylabicznej. Czyli wizualny charakter pisma był redukowany do funkcji identyfikacyjnej, która pozwala odróżnić jeden znak literniczy od drugiego. Skrypt grecki został również wyabstrahowany z sensu largo, od cielesnego wymiaru aktu pisania. W geście kreślenia wczesnych liter greckich obecność cielesna tego, który pisze, pozostawała niewidoczna, niedostępna. Innymi słowy, wizualność pisma nie była wynikiem idiomatyczności gestu tego, który pisze, co jeszcze raz podkreślam, stanowi zasadę kaligrafii wschodu, ale też nie pozostawiała pola na własne poszukiwania twórczych przekształceń formy litery. Wizualność pisma greckiego była zdominowana, a w dalszym kroku tracona przez jego wymiar audialny, werbalny, chodzi o lekturę na głos, a co za tym idzie też wymiar performatywny, o którym szeroko pisze profesor Svenbro. W rozważaniach nad estetycznym wymiarem pisma, od jego grecko-rzymskich początków aż do późnego średniowiecza, dosyć wyraźnie zarysowuje się sprzężenie jego wizualnego charakteru, jego eidos z funkcją bycia narzędziem. Oznacza to, że plastyczność formy literniczej była po pierwsze podporządkowana przesłankom ergonomiczności, ekonomiczności samego aktu pisania. I wszelkie zmiany wizualne pisma wynikały przede wszystkim z poszukiwania takiej formy litery, która pozwoliłaby na szybkie, a dopiero w drugim rzędzie, estetyczne zapełnienie stronicy tekstem. Pismo w praktykach pisarskich starożytnej Grecji osadzone było w paradygmacie narzędziowym definiowanym przez pojęcie akribeia, co oznacza, że estetyczność pisma nie została na tym etapie jeszcze wykształcona, a kryterium jego oceny sprowadzone było do poprawności. Pisanie nie przynależało do dziedziny sztuki, czyli techne, choć modularna interpretacja korpusu liter alfabetu
o której pisał profesor Clayton, i założenie niezbędności jej wiedzy w posługiwaniu się medium pisma, no, pozwalałoby z perspektywy współczesnej wiedzy włączyć je w ten obszar. Estetyczny wymiar pisma w praktykach skryptoriów rzymskich widoczny jest natomiast w inwencyjnym stosunku wobec samej litery. Tutaj mamy paradygmat definiowany przez pojęcie inventio. Wynika on zarówno z wprowadzenia jako dominującego płaskościętego narzędzia, jak i eksperymentowaniem w zakresie jego użycia, czyli badaniem plastyczności formy litery. Praktyki średniowiecznych natomiast skryptoriów wskazują na proces wyłaniania się celowych strategii estetyzujących pismo, definiowanych przez paradygmat ornatus, w których plastyczność litery staje się środkiem działań artystycznych. Natomiast strategie te zatrzymywały się albo na dekorowaniu liter jakimiś elementami dodatkowymi, obcymi, heterogenicznymi, jako estetyzacja powierzchowna, albo prowadziły do swobodnego przekształcenia kanonicznych kształtów liter jako estetyzacja głęboka. Estetyczny wymiar pisma odręcznego, jego potencjał ekspresji artystycznej tkwił w głównej mierze w sztywnym gorsecie procesu produkcji książki. Współczesne rozumienie kaligrafii jako sztuki pięknego pisania jest konceptem nowożytnym. Jej wykształcenie się, które osiągające dojrzałość dyscypliny artystycznej dopiero w XX wieku, zbieżne jest na poziomie praktycznym ze zjawiskiem powstawania podręczników do pięknego pisania. Jednakże odzwierciedlanie zjawiska kaligrafii na poziomie językowym następuje dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, stanowiąc wynik stopniowego zawężania pola semantycznego pojęcia kaligrafii. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy pani Monice za bardzo taki skrupulatnie też przygotowany ten wykład. Skoro nie mamy pytań, to proponuję, żebyśmy przeszli od razu do Oleksija. Jeszcze raz bardzo dziękujemy pani Monice. Natomiast zanim państwo zobaczą specjalnie przygotowaną prezentację filmową ze względów takich organizacyjno-językowych, Oleksiej Czekal przygotował taką najpierw prezentację. Zanim ją pokażę, to powiem państwu parę słów, a ja tylko króciutko przypomnę tytuł naszego ostatniego już dzisiaj wykładu: Jak wziąć byka za rogi? Sztuka typografii pomiędzy historyczną i narodową tożsamością, a sterylną uniwersalnością. Oleksiej Czekal pochodzi z Ukrainy, w Ukrainie pracuje, ale obecnie jest również profesorem wizytującym w Akademii Sztuk Klasycznych we Florencji. Jest projektantem graficznym, kaligrafem, historykiem sztuki. Specjalizuje się w złożonych międzykulturowych i międzyjęzykowych zadaniach projektowych w zakresie projektów kulturalnych, muzealnych, naukowych i religijnych. Ma również doświadczenie w tworzeniu czcionek, logotypów i plakatów, projektowaniu książek, marek i opakowań, monumentalnych kaligrafii. Pracuje w dowolnym stylu historycznym i w skrypcie dla projektów związanych z różnymi wyznaniami i religiami. Eksperymentuje w dziedzinie sztuki typograficznej, letterpress i technologii handmade. Zapraszamy, Oleksiju, chciałeś na początku wprowadzić, później pokażemy prezentację i tradycyjnie na koniec będzie czas na ewentualne pytania, które będzie można też pisać na czacie YouTube lub tutaj u nas. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny wystąpię na Tuполюбі w Lublinie, choć online. Mam nadzieję, że wkrótce znów będę podróżować po Polsce i teraz posłuchamy przygotowanej przeze mnie prezentacji. Można poczynać. Chciałbym opowiedzieć Państwu o swoich projektach z ostatnich lat. Było dużo kaligrafii i krojów pisma w ramach projektowania graficznego, ale najważniejsze to, że próbowałem znaleźć w zawodzie niszę, w której najbardziej komfortowo mi się pracuje, gdzie czuję się wolny. Trzeba odnotować kilka zasad, które wydają mi się ważne w mojej pracy jako artysty. To są dwa typy mozaiki, dawny i nowy. Ten pierwszy jest toporny i nierównomierny, ale w dziwny sposób załamuje światło w przestrzeni świątyni. Ten drugi należy do konserwatorów.
Położyli mozaikę równo i dokładnie, ale światło pada płasko i głucho. To świadczy o tym, że trzeba pamiętać o oddalonych sensach i wynikach swojej pracy, a także o tym, że zasada funkcjonalności czasami przegrywa z uwagą do tej ukrytej estetyki, o której mówi Stefan Sagmeister w swojej książce Piękno. Projektant często przypomina pana Wolfa, który rozwiązuje problemy zleceniodawcy. Wydaje mi się jednak, że zadanie projektanta to przede wszystkim tworzyć dość mocne dzieło, które ma kilka warstw sensów. Nie tylko te funkcjonalnie marketingowe, lecz także te estetyczne, światopoglądowe. W Zacheuszku Hoffmana jest postać studenta Baltazara, który dzięki swej pasji i romantyczności, w odróżnieniu od mądrego Fabiana, dostrzegał w karoce kryształową muszlę, a w lakaju złotego żuka. To właśnie dało mu możliwość uniknięcia czaru cynobra. Tak też właśnie próbuje nie kusić się na możliwości komercyjnego projektowania lub bonusy trendów i modnych kierunków, tylko tworzyć ciepłe, uduchowione rzeczy i zawsze prowadzić dialog, a nie monolog. Usłyszeć innego i przemówić do jego serca – oto zadanie, które wydaje mi się najciekawsze w projektowaniu. Zaraz pokażę, jak to działa. Pewien zleceniodawca z Bostonu ukończył konserwatorium i obronił doktorat z twórczości Gustawa Mahlera. Zmarli mu ulubieni dziadkowie, którzy zaszczepili w nim miłość do muzyki i zlecił mi stworzenie napisu dla ich upamiętnienia. Dziadek był Niemcem i prowadził sklep gitarowy. Babcia zaś była grecką pianistką. Takie było zadanie techniczne. Wziąłem drugą symfonię Mahlera i znalazłem frazę w języku niemieckim „Zmartwychwstaniemy, ponownie zmartwychwstaniemy”, którą sam kompozytor napisał w końcowej części symfonii. Przetłumaczyłem ją na język grecki i po znalezieniu w partyturze melodii solowej odpowiadającej temu tekstowi umieściłem nuty w kaligrafii. W wyniku napis i pamięć zabrzmiały unisono, połączywszy Mahlera, miłość i śmierć. Zleceniodawca miał łzy w oczach i był pełen serdecznej wdzięczności. Aleksander Fiłonenko poprosił, abym zaprojektował okładkę dla jego pracy habilitacyjnej „Obecność innego i podziękowanie”. To akurat współbrzmi z tematem naszej konferencji. Spacerując po Monachium, zobaczyłem w Muzeum Sztuki Zdobniczej inkrustowane stoły z XVIII wieku i postanowiłem zachować je na pamiątkę. Kiedy robiłem okładkę, nagle wspomniałem o nich i tak powstał kłujący obraz kwitnięcia kamiennych kwiatów i żwawej kaligrafii. Okazało się, że to w dziwny sposób dopasowało się do tekstu książki, w której nowe człowieczeństwo i umiejętność słuchania innego przechodzi w pozyskanie przyjaciela i jest wyrażane poprzez ożywienie i kwitnięcie kamiennej duszy. Zdarzy się współtworzenie z ludźmi, o których już dawno temu zapomniano. Zdawałoby się, co może łączyć węgierskich koczowników ze słowiańskim przykładem Pisma Świętego. No poza napadem na karawany świętych Cyryla i Metodego, zmierzającą w stronę Chazarii. Zastanawiałem się nad okładką Biblii. Jak uczynić ją niepodobną do bezliku innych projektów? Byłem wówczas w Budapeszcie i wpadłem do Muzeum Historycznego, gdzie zobaczyłem błyszczące zbroje kultury madziarskiej. To właśnie one podpowiedziały mi, jak oddać poczucie koczowniczego trybu życia pod gołym niebem, charakterystyczne dla światów Starego i Nowego Testamentu. Po dodaniu symboli chrześcijańskich powstała psychodeliczna kosmiczna biblijna feria z gwiazdami i aniołami na nocnym szlaku. Umiejętność traktowania z szacunkiem tradycji kulturowych i religijnych sąsiadów pozwala nie tylko na poszerzenie skali możliwości projektanta, lecz także kręgu przyjaciół. Żydowski uczony Uri Gershowicz wspólnie z aktorem Grigorijem Zelcerem poprosił mnie o projekt graficzny dotyczący sztuki teatralnej żydowsko-włoskiego dramatopisarza z XVI wieku Jehudy Somo. Sztuka komedia o zaślubinach ma mnóstwo warstw semantycznych, jej kwestie zaś obfitują w aluzje oraz nawiązania do Talmudu. Dlatego też wybrałem metodę typografii żydowskiej, w której komentarze tworzą hierarchiczną strukturę. Plakat w postaci folderu został złożony w taki sposób, że rozmiar czcionki zmniejszał się z biegiem akcji i przechodził w nieskończoność, tym samym tworząc wszechświat tekstu, co bardzo współbrzmi z żydowską wizją świata.
Niemniej interesujący był projekt stworzony dla Muzeum Żydowskiego. Opracowałem krój pisma żydowskiego i nawiązując do tradycyjnej sztuki wycinanki migzarot, wymyśliłem graficzny symbol wystawy. Talerz do wieczerzy syderowej zamienił się w ornament i artystyczny kamerton projektu. Agnieszko, czy możemy prosić głos? Bo wydaje się, że na jakiś czas teraz audio zniknęło. Teraz буде. Moja pasja do wszystkiego, co dziwne, doprowadziła do tego, że zacząłem zajmować się martwymi systemami pisma i w tym roku przeprowadziłem pierwsze na świecie warsztaty z palmerańsko-aramejskiej kaligrafii i epigrafiki. W tym języku nie mówi się już od 1700 lat. Okazało się jednak, że tego rodzaju znajomość systemów pisma z perspektywy spojrzenia kaligrafa pomaga badaczom w studiach nad wschodem i publikacji monografii wschodoznawczych. Skoro już poruszyliśmy tematykę wschodnią, pokażę kilka projektów z tej sfery. To jest logo dla Szkoły Języków Semickich, w którym wykorzystano paleografię żydowską. Kilka moich arabskich kaligrafii dla publikacji naukowych w różnych stylach. A oto na zlecenie londyńskiego wydawnictwa wykonałem napisy w pismie syryjskim, gruzińskim i cyrylicznym. To jest zlecenie dla słynnego amerykańskiego wydawnictwa Gorgeous Press. Kaligraficzna spirala wzorowana na magicznych naczyniach syryjskich z historią powstania wydawnictwa. Projekty dla publikacji w różnych językach i systemach pisma, w których głównym zadaniem jest połączenie kilku różnych systemów pisma w jednym plastycznym rozwiązaniu. Czasami poruszam się na ostrzu brzytwy w sensie dosłownym. Oto jest niedawne zlecenie z Włoch, w którego ramach trzeba było opracować napis dla brzytwy. Szarpany brzeg oddaje napięcie i dynamikę momentu. Teraz goli się nią jakiś gorący neapolitańczyk. Pokażę przeplatankę kilku przypadków projektanckich, aby ukazać wielostronność zadań, z którymi przychodzi mi się mierzyć. Dla tej organizacji z Oxfordu opracowałem styl serii webinarów i konferencji naukowo-historycznych. Albo też muszę dopasowywać się do stylistyki hoteli i restauracji londyńskich. Nie jest tajemnicą, że kaligrafia i muzyka są ze sobą związane. Spróbowałem wyrazić to tonem powierzchni pianina. A oto przykład współpracy z kompozytorem, kiedy projektuje się litery na podstawie wysłuchanego utworu muzycznego. Zleceniodawca, z którym pracuję od dawna, to baron von Hahn, właściciel zamku Kloster Scheiflitz w Niemczech.
Opracowałem dla niego identyfikację wizualną marki turystycznej i krój pisma z różnymi legaturami w oparciu o napisy romańskie. Następnie zaś daliśmy się porwać i zaczęliśmy robić z nim piwo i wino. Pewnego razu, gdy odwiedziłem barona z grupą przyjaciół, wykonaliśmy w tym historycznym obiekcie kaligrafię na ścianach i drzwiach oraz zaprojektowaliśmy kilka etykiet do piwa. Niedawno zaprojektowaliśmy dla tego zamku monety i serię festiwali związanych z historią tego miejsca. Zależało mi na tym, by połączyć w tym projekcie historię i jaskrawą współczesność i wydaje mi się, że odniosłem sukces. Kaligrafia figuratywna historycznie zawsze była sposobem na stworzenie jaskrawego obrazu w historii, począwszy od kaligrafii arabskiej, poprzez poezję figuratywną wschodniosłowiańskich poetów Symeona z Połocka i Iwana Wyłyczkowskiego, a kończąc na poezji graficznej panfuturystów. Słowa kluczowe biznesu zamieniają się w zwierzęta, które można wykorzystywać w celu stworzenia obrazu firmy. Nie ulega wątpliwości, że podczas gdy lubię obracać się w różnych tradycjach kulturowych, z nie mniejszym zainteresowaniem pracuję w duchu ukraińskiej kultury krojów pisma. Miałem możliwość stworzenia identyfikacji wizualnej obchodów stuletniego jubileuszu Akademii Sztuki i Projektowania w Charkowie. W poszukiwaniu kształtu liter wzorowałem się na humanistycznych groteskach w rodzaju Airbar Grotesk, Jill Sands oraz na bardziej współczesnych replikach takich jak Telefon. Podobną stylistykę wykorzystywali charkowscy artyści Borys Kosariew i Wasyl Jarmyłow na początku lat 20. XX wieku. Potężne litery wytwarzają poczucie jednocześnie nacisku emocjonalnego i wesołej werwy. Wpływ na moją pracę wywarła także twórczość Światosława Hordyńskiego, pieczołowicie traktującego sylwetkę litery i współgranie bieli i czerni wewnątrz tekstu, a także okładki Wasyla Kroczewskiego. Podstawowy zestaw symboli zacząłem uzupełniać o historyczne lub eksperymentalne kształty liter. Przykładowo E ma 8 różnych wariantów, począwszy od bardzo awangardowych kształtów, a kończąc na tych ocierających się o skoropis. W blokach tekstów jubileuszowych tu i ówdzie przypadkiem zmieniałem warianty zapisu liter. W wyniku powstał styl bardzo współczesny i dynamiczny, a jednocześnie słoneczny i serdeczny, zawierający wtrącenie pamięci o stuletniej drodze Charkowskiej Szkoły Projektowania Graficznego. Obecnie w projektowaniu pojawiła się stała tendencja ku uniwersalności i estetycznemu uniseksowi. Wszystko robi się bardzo sterylnie, schludnie, ale moim zdaniem takie projektowanie zaciera różnice kulturowe, staje się neutralne, pozbawione charakteru, nijakie. Staram się swojej twórczości zajmować się swego rodzaju kardioprojektowaniem, które patrzy w serce człowieka, a nie tylko pełni jakąś funkcję. Profesor Krzysztof Białowicz zaprosił mnie, abym w ramach festiwalu Plaster w Toruniu wykonał kaligrafię na ścianie. Tamta edycja festiwalu poświęcona była projektantom, którzy pracują z technologiami handmade. Wybrałem zdanie Stanisława Jerzego Leca: czasem zdaje mi się, że istnienie jest powszechną halucynacją ludzkości. Aby zobrazować iluzoryczność, wykorzystałem taśmę klejącą, która po wykonaniu napisu została zdarta i gotyckie litery zyskały postmodernistyczny charakter i wydźwięk. Projekt dla Miasta Poezji w Lublinie w 2017 roku. Typografia na budynkach uzupełnia architektonikę miasta i tworzy dodatkowe sensy artystyczne. Napis "Trzeba mieć marzenia aż do gwiazd"
wtedy te mniejsze się spełniają, stał się prezentem od Ukrainy, ponieważ połączyły się w nim litery moich przyjaciół Andrzeja Szewczanki i Kiryła Tkaczowa oraz moja kaligrafia. Po zejściu z pionu przeszedłem w poziom i w ciągu 5 godzin wypełniłem 100-metrową rolę papieru fragmentem Pisma Świętego w języku polskim. Ulica stała się księgą, po której mogli spacerować czytelnicy. Projekt dla Muzeum Staroobrzędowców. Kiedy cała podłoga pomieszczenia jest wypełniona literami, wytwarza się niesamowite wrażenie, że zwiedzający znajduje się wewnątrz dużego tekstu. Człowiek sam staje się literą. Obecnie uczestniczę w bardzo dużym projekcie związanym ze stworzeniem malewideł ściennych i zaprojektowaniem wnętrza cerkwi dla jednostki wojskowej usytuowanej w 40 km od granicy z Rosją. W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej opracowanie koncepcji obiektu sakralnego jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ chce się bazować na ideach niesienia pokoju i obrony swej ziemi w przeciwieństwie do rosyjskiej narracji militarystycznej. Jest to zarazem projekt artystyczny, do udziału w którym są zapraszani znani ukraińscy artyści i we współpracy z nimi tworzone są dzieła sztuki sakralnej. Prace są prowadzone w duchu połączenia tendencji awangardowych i futurystycznych ze sztuką wczesnego chrześcijaństwa. Tutaj chciałbym wrócić do problemu tożsamości w projektowaniu. Kiedy usiłujemy zrozumieć, kim jesteśmy i jak wyrazić poprzez estetykę kroju pisma światoodczucie danego społeczeństwa, narodu, zjawiska, zawsze zwracamy się nie tylko do historycznych form, lecz także do osobliwości mentalnych i plastycznych, próbując znaleźć wizualną melodię, która współbrzmiałaby z indywidualnym głosem, osobą, opinią. Zajmując się cyrylicą, projektant graficzny nie może pominąć greckiej tradycji pisma. Obok paleografii przyjęliśmy od naszych południowych sąsiadów także myślenie plastyczne. Dlatego też wykonuję dużo zleceń w języku greckim. Pozwala to na lepsze zrozumienie innej kultury, a dowodem na sukces jest to, że Grecy sami zwracają się do mnie. Dokładne zbadanie estetyki pisma, energii i stylów ukazuje skalę możliwości projektanta. Czasami zdarzają się bardzo niezwykłe historie. Ten napis zlecił mi londyński bankier, który pracuje w Chinach z okazji uroczystości ślubnej swoich przyjaciół w Cambridge. A ten grecki krzyż z wtrąceniami w języku hebrajskim wykonałem na prośbę pewnego Indianina z Oklahomy, który przyjął prawosławie. Szkice robocze do wielojęzykowego kroju pisma i próby stworzenia bliskiego wrażenia wizualnego na podstawie różnych systemów pisma: żydowskie, asyryjskie, arabskie, łacina, greka, cyrylica. Ten krój poświęcony jest pewnemu projektowi związanemu z przykładami psałterza. Oczywiście wykonuję dużo zleceń dla Kościoła prawosławnego. Chyba najważniejszy w ciągu ostatnich lat był dla mnie projekt związany z patriarchą Bartłomiejem, Kościołem prawosławnym Ukrainy i poszukiwaniem ukraińskiej tożsamości graficznej. Ukraińska tradycja krojów pisma wywodzi się w linii prostej od greckich skrybów, konstantynopolitańskich studytów, poprzez paleografię ewangeliarza Ostromira i napisy w Soborze Świętej Zofii, następnie poprzez kwitnący barok i ciosy kozackiego pióra, aż wreszcie, wyczuwając surowy krok awangardy Borysa Kiesariewa i Wasyla Jarmołowa, dostarcza wiele pomysłów dla poszukiwań współczesnych ukraińskich projektantów. Prawosławny kapłan Andrzej Dudczenko wraz z grupą współwyznawców poprosił mnie o stworzenie oprawy graficznej modlitewnika dla tych chrześcijan różnych konfesji, którzy chcieliby modlić się w języku ukraińskim. W oparciu o krój pisma wzorowanego na greckich napisach w Soborze Świętej Zofii stworzyłem kwitnącą księgę, wypełniwszy ją ornamentami, kwiatami i ptakami. Najważniejsze jest to, że książka miała nie tylko estetyczny rozgłos, lecz także ten społeczno-moralny.
zjednoczyła ukraińskich prawosławnych i w jakimś stopniu przyczyniła się do dalszych wydarzeń i historycznego powrotu ku greckiej tradycji i hierarchii w wysiłku uwolnienia się od rosyjskiego szowinizmu i postradzieckiich kompleksów. To doświadczenie dało mi okazję do stworzenia loga i stylu wizualnego dla Soboru Zjednoczeniowego w Soborze Świętej Zofii w Kijowie, po którego przeprowadzeniu patriarcha Konstantynopola nadał prawosławnemu kościołowi Ukrainy Tomos u autokefalii. Połączyłem w logotypie wiedzę w zakresie greckiej paleografii i ukraińskie myślenie plastyczne w literach. Obecnie również zajmuję się tworzeniem krojów pisma i ornamentów dla stylu identyfikacji wizualnej prawosławnego Kościoła Ukrainy. Tworzenie kształtów jest związane zarówno z grecką spuścizną, jak i z historią pisma ukraińskiego. Ponadto zostały stworzone herby i logotypy diecezji i całe wsparcie w zakresie projektowania dla prawosławnego Kościoła Ukrainy zostało nadane przez jednego projektanta, co w praktyce światowej zdarza się niezwykle rzadko, by nie powiedzieć nigdy. Miałem niezwykłe szczęście i podobnie do tego jak mój przyjaciel Wasyl Kosiw, rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, 20 lat temu tworzył oprawę wizualną wizyty papieża w Ukrainie. Los chciał, żebym tworzył projekty z okazji wizyty patriarchy Bartłomeja w Ukrainie w tym roku. To była nie tylko bardzo skomplikowana praca pod kątem krojów pisma, lecz także studium symboliczno-religijne. Trzeba było stworzyć rysunki i obrazy związane z symboliką i historią dwóch kościołów. Tożsamość może mieć także całkiem inny, współczesny charakter. Oto nie mniej ukraiński projekt pod kątem estetyki i odczucia. Zdecydowałem się na podejście trafaretowe w projektowaniu kroju pisma z wykorzystaniem niektórych charakterystycznych cech w elementach liter. Grafemy są bardzo żywe i wesołe, a jednocześnie zachowują monumentalność. Jurij Chymycz był bardzo znanym artystą ukraińskim w latach 60-90 XX wieku. Malował krajobrazy i miasta w taki sposób, jakby nie istniało radzieckiej szarości i ruiny. Jego jaskrawe obrazy utrzymane w duchu fowizmu, wypełnione kopułami cerkwi oraz oświetlonymi słońcem murami tworzyły całkiem inny świat. Zjeździł całą Ukrainę i tworzymy wielką wystawę poświęconą wszystkim miastom, które odwiedził. I oto stworzyłem taką mapę kraju z liter. Aby zajmować się projektowaniem graficznym w diapazonie od baroku do awangardy, od dawnych charakterów pisma do graffiti, trzeba ciągle badać dziedzictwo krojów pisma. Oto jest przykład takich studiów, linii pomocniczych, które robiłem dla angielskiej książki poświęconej pismu cyrylicznemu. W ubiegłym roku prowadziłem warsztaty na większą skalę w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Rozważaliśmy wspólnie z chłopakami i dziewczynami, jak trzeba pracować z rytmem i pionem w ozdobnych krojach pisma, tradycji greckiej, łacińskiej i cyrylicznej i jak można odnajdywać coś wspólnego w różnych systemach pisma. Przykład tego, jak można wykorzystywać rozwiązania dawnych twórców krojów pisma we współczesnym projektowaniu. Opracowanie współczesnego kroju pisma o charakterystycznym kształcie liter z typografii sakralnej i modernistycznej. Nie wolno jednak cały czas pozostawać tylko w obrębie historii, dlatego też wspólnie z przyjaciółmi stworzyliśmy pierwsze czasopismo angielskojęzyczne poświęcone współczesnej kulturze i sztuce ukraińskiej The Ukrainian Life and Culture. Opowiadamy w nim o twórczym, pasjonarnym boomie, który w ostatnich latach da się zaobserwować w naszym kraju. Oto kilka okładek i kompozycji z tego czasopisma. Oprawa graficzna każdego artykułu ma własny styl i podejście typograficzne, co nie przeszkadza w stworzeniu ogólnego wrażenia twórczego święta i rozmaitości w kulturze ukraińskiej.
Teraz szybko pokażę prace związane z tematyką ukraińską w różnych stylach estetyki narodowej. Kończąc wątek tożsamości ukraińskiej, można pokazać ten monogram Chrystusa, Hero, wykonany na wzór ciosu kozackiej szabli, lekki i chwacki. Oto kolejna sentencja związana z twórczością. Wiele osób widziało tych lwa, fauna i latarnię, wychodząc z uniwersyteckiego kościoła w Oksfordzie, ale nikt nie potrafił połączyć jej i wymyślić nowy świat. Ale to właśnie tutaj Clive Staples Lewis wymyślił Narnię. Prawdziwy artysta widzi kilka warstw rzeczywistości i o tym powinniśmy pamiętać również w projektowaniu graficznym. Możemy tworzyć światy sensów, a nie tylko samą nagą funkcjonalność. Jeżeli jest się dość spostrzegawczym, można zajrzeć w dziurkę od klucza, którą zwykły zjadacz chleba z reguły pomija, i zobaczyć ogród, do którego uciekał biały królik w kolegium Christ Church. Lewis Carroll rozpoczął grę w plątaninę i okazało się, że absurd czasami bardziej precyzyjnie ukazuje rzeczywistość niż jej rzetelny opis. Nowe światy i rozwiązania zawsze znajdują się pomiędzy różnymi sferami wiedzy i umiejętności, jak było w przypadku peronu numer 9,3, do którego dostał się Harry Potter i którego nikt nie zauważał. Oto zwykła kaligrafia, a oto zwykły druk letterpress. Jeśli jednak je połączymy, w wyniku otrzymujemy niezwykły efekt i nowe rozwiązania w grafice i w kompozycji typograficznej. Plakat warsztatów w Tallinie. Odwiedzam różne drukarnie Europy i w każdej projektuję kilka plakatów poświęconych poezji futurystycznej. W przyszłości, mam nadzieję, uda mi się napisać książkę, opowieść o drukarniach i ludziach. Zacznijmy od Anglii, kolebki absurdu. Tutaj można także spotkać mistrza drukarstwa Richarda Lawrence'a, przypominającego Don Quixota. To właśnie w jego drukarni pracowałam nad kilkoma tekstami angielskimi. A oto fragment abecadła Edwarda Leara opowiadający o króliku. W drukarni znaleziono drewniane gotyckie litery. Kompozycja ma układ kolisty w celu oddania biegu królika. Wyprawa na żmierłacza drukowana 2 farbami. W drukarni znaleziono linie przerywane, które wykorzystałem do oddania śladów żmierłacza albo też śladów po strzałach. Trzeba powiedzieć, że moja pasja do druku letterpress narodziła się właśnie w Lublinie, za co dziękuję Alicji Magierze i Robertowi Sawie. Przygotowanie mojej wystawy w Domu Słów okazało się ważnym etapem w poznaniu filozofii druku. Oto praca w duchu włoskiego futuryzmu na podstawie tekstu o Jabberwockiem. Chaotyczne litery tworzą wesoły taniec. Proces twórczy był dość marudny w związku z dużą liczbą różnie ukierunkowanych bloków tekstowych.
Dziekan katedry świętego Patryka w Dublinie, Jonathan Swift, pewnego razu powiedział: odważny był pierwszy, który zjadł ostrygi. Ta praca właśnie ukazuje, jak próbuje połączyć różne technologie, papier ręcznie czerpany, wypukły druk w dwa podejścia, żeby oddać wrażenie nakładania się, oraz kaligrafia, która dodaje kompozycji dynamiki i ciepła emocjonalnego. W znanym pytaniu kapelusznika eksperymentowałem z hojnością druku i kaligrafii, tak aby przyplatały się ze sobą. Samuel Beckett jako kontynuator tradycji absurdystycznej interesował mnie pod kątem wariacyjności wypełnienia jego wierszy. Prosty szkielet typografii wypełniany był różnymi wariantami kaligrafii, co wywoływało różne wrażenia z wiersza. Dla aforyzmu Hansa Arpa wybrałem największą literę U w drukarni i wybudowałem wokół niej kompozycję. Wiersze Apolinera o krzaku, aby uzyskać ten efekt, robiłem maskę z przejrzystej farby, po czym nanosiłem czarną farbę wałkiem. Potem usuwałem warstwę maskującą i uzyskiwałem białe litery na czarnym tle, co zapewniło interesujący efekt postmodernistyczny, który tak łatwo jest zrobić na komputerze i tak trudno jest uzyskać w drewnie i metalu. W jednym z pierwszych swoich plakatów sięgnąłem po futurystyczną modlitwę przed snem Daniela Harmsa. Niemalże biblijny styl Oberiutów łączy się z konstruktywistycznym rytmem linii i bloków tekstowych w różnych rozmiarach. Geusz Kurupi to ukraiński futurysta rozstrzelany na Sułowkach. Jego wierszowany autoportret dobrze wkomponował się w kompozycję figuratywną, co prawda złożenie go potrzebowało porządnego wysiłku. Aby złożyć programowy wiersz Harmsa o tym, że świat to nie sztuczka, wyciąłem na obrabiarce CNC drewniane litery. Potem zajmowałem się kerningiem, pracując z piłą i pilnikami, aż wreszcie otrzymałem interesujące połączenie złożonego tekstu z ekspresywną kaligrafią. W Budapeszcie poznałem mistrza drukarstwa Tomasza Nowokrasienkowa. Kolekcjonuje maszyny drukarskie i pracuje w Muzeum Budapesztu w dziale Historii druku. Kompozycję o motylu, który zjadł kilka słów, wykorzystałem węgierską czcionkę kaligraficzną. Dodając do plakatu żywej kaligrafii, uzyskałem interesujący efekt dialogu żywych i metalowych linii. Śmieszne niebiesko-zielone dżamble zainspirowały mnie do eksperymentu z gęstością tekstury druku i przejrzystymi efektami. Dla wygody nie umieściłem kompozycji w ramce z zwiastunkiem, tylko wykorzystałem taśmę dwustronną, co pozwoliło na elastyczne zmiany formy drukowej. Rękopiśmienne frazy wiersza dodały wierszowi i plakatowi chaotyczności i komiczności. Tak samo zacząłem eksperymentować z masą papierową pod opieką Sylwii Woźniak, próbując zwiększyć możliwości papieru w zakresie typografii. Najpierw próbowałem pisać piórem bezpośrednio na mokrej celulozie. Potem zabrałem się za robienie wierszy Stanisława Jerzego Leca o ciszy i krzyku. Przy pomocy masek zyskałem tekst, dodając szarą masę do białej. Na tym tle został wydrukowany plakat. W podsumowaniu chcę powiedzieć, że projektant lub artysta może nie tylko wyrażać pewne tożsamości, używając języka grafiki i krojów pisma, lecz także ukazywać dialog kultur. Polski poeta napisał ten wiersz w Lwowie, a ukraiński projektant z Charkowa wydrukował go w Lublinie. W wyniku mamy wzajemne przenikanie się kultur i, mam nadzieję, wzajemne zainteresowanie się różnymi tożsamościami. Mam nadzieję, że niedługo ponownie ruszę podróż po Polsce, którą rozpocznę od ulubionego Lublina i zrealizuję wiele interesujących projektów między Polską a Ukrainą. Do widzenia.
Дуже дякуємо. Myślę, że nie do widzenia, ale do pobaczenia, bo jest, tak, tu jest tyle ciekawych punktów dla, nie tylko myślę dla Lublina, ale właśnie dla tych takich działań międzykulturowych, że bardzo chętnie będziemy też współpracować i ponownie gościć Cię w Lublinie. Widzę tutaj, że jak na razie nie ma pytań również na naszym YouTubie, więc na zakończenie poproszę pewnie Alicję. Ale ja chciałabym zadać pytanie. Oleksiu, czy ten nurt narodowy jest taki popularny wśród grafików na Ukrainie, czy to jest bardziej taka twoja własna pasja i ty jakby jesteś, dla ciebie to jest ważne, żeby wykreować taki styl narodowy w projektowaniu graficznym na Ukrainie, czy to jest jakiś szerszy nurt? Історичних чи сучасних? І так, і так? І так, ну і так, і так. Ну, мені здається, дуже важливими постатями з'являється Нарбут, Лісовський, Гардинський, звичайно, з Харкова Борис Косарєв і Василь Єрмилов. А потім вже до них долучилися їх учні чи послідовники, це Василь Чебаник, Віталій Мітченко. І зараз дуже багато молодих шрифтарів, які продовжують цю традицію, такі як Дмитро Ростворцев, Андрій Шевченко. І ми всі намагаємось зробити це естетичне відчуття від української культури. Jesteśmy tak zaciekawione jakimiś ważnymi typograficznymi ośrodkami w Україні. Бо тут Так. Дуже багато певних студій в Києві, Артия, Прожектор, більш займаються чи каліграфією, чи дизайном шрифту. Певні є персони у Львові, у Харкові, ну і так по маленьким місцям, чи Суми, чи Бердянськ, є певні окремі дизайнери, які продовжують цю традицію, і ми разом періодично збираємось, і, до речі, багато людей приїжджає з Польщі. Це фестиваль «Простір літер», який відбувається у Луцьку, і нас там можна всіх побачити. A Oleksiej, tu pokazywałeś, że odwiedzasz pracownie typograficzne w Europie, w Polsce, a czy na Ukrainie też są takie miejsca, takie warsztaty z literami ruchomymi, gdzie ludzie pracują, czy tylko, albo muzea, które tylko pokazują? На жаль, Letterpress верштатів нема. І нема Letterpress друкарень. Все знищили. Ну, маю надію, що у Харкові я відроджу це, і це буде перша, мабуть, Letterpress друкарня w Ukrainie, tak. Tak, no właśnie chciałam cię zapytać, czy ty nie masz takich pomysłów i ambicji, żeby założyć własną? Так. Я купив станок Василя Єрмілова, який у нього був, і зараз з ним працюю. Це історична такий історичний подарунок. To piękna inicjatywa. Za kolejną piękną inicjatywę też trzymamy kciuki w takim razie. Tak. No i dziękujemy bardzo za przygotowanie tej prezentacji dla nas, dla Typoluba. Так. Все, дуже дякую, до побачення. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za obecność przez te wszystkie 3 dni. Ja na zakończenie przekażę głos Ali. Alicjo, pozwól też, że Ci bardzo serdecznie pogratuluję tak ułożonego programu z niezwykle ciekawymi wykładowcami,
mieliście również cykl warsztatów Państwo, ale też z Wami, bo niesamowitych ludzi gromadzicie tutaj i gromadzisz już od 5 lat, więc mam nadzieję, że za rok i w kolejnych latach będziecie kontynuować to. Alu, jakbyś mogła zakończyć w takim razie dla wszystkich nasze spotkania. No już trochę żal, że już musimy zakończyć. Te 3 dni bardzo szybko nam przeleciały, ale to organizacyjne zawsze tak jest, że to bardzo szybko, długo się przygotowuje, a później bardzo szybko ten czas nam przebiega. Nie wiem, czy uda nam się za rok. Miejmy taką nadzieję, że Typolub będzie miał kontynuację, jak nie za rok, to za 2 i będziemy się mogli spotkać i Państwo cały czas będą chcieli się z nami spotkać, będą chcieli przyjeżdżać do Lublina, bo to jest bardzo ważne, żeby te wymiany myśli, które następują i spotkania z ludźmi, którzy mają podobną pracę, podobne zainteresowania, to naprawdę pobudza nas wszystkich pobudza w nas wszystkich dużo fajnych pomysłów i dużo fajnych działań też z tego później wynika, więc ja bardzo się cieszę, że poznałam dużo fajnych nowych osób, które przyjechało do nas do Lublina i mam nadzieję, że będzie jeszcze przyjeżdżać coraz więcej i mam nadzieję, że to było tak fajne doświadczenie dla Was, jak było dla mnie, no i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na kolejnym Typolubie. Do widzenia, do zobaczenia.